Dobry wieczór. Is that right? Wieczór. 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 Dobry wieczór. Good evening. Dobry wieczór. Did you enjoy my party? Podobała wam się moja impreza? It's time for the after party. Czas na teraz after party. And you are all the party people. Jesteście imprezowymi ludźmi. Party animals, right? Imprezowe zwierzaki. We laugh because when I say meditation is a party, then some part of us realizes that meditation should be happiness. Śmiejemy się, ale tak naprawdę jak mówimy właśnie, że medytacja to impreza, to uświadamiamy sobie, że medytacja jest formą zabawy. Those of you who are a bit more familiar with the Buddhist texts or Buddhism in general know that the Buddha talked a lot about suffering. Ci, którzy są bardziej zaznajomieni z buddyzmem czy z buddyjskimi tekstami, wiedzą, że Buddha mówił dużo o cierpieniu. But when he talked about meditation, he was always talking about joy and happiness and comfort. Ale kiedy Buddha mówił o medytacji, to praktycznie zawsze mówił o właśnie radości, błogości. And this is the kind of qualities that we want to pursue in meditation. Happiness and joy. A właśnie radość i błogość to są takie jakości, które chcemy rozwijać i do których chcemy dążyć w medytacji. And comfort, contentment, ease. Komfort, zaspokojenie, lekkość. And if our meditation is a struggle and we are in pain, then we are not doing, well, we are still meditating, but not doing the kind of meditation that the Buddha recommended. Jeżeli mamy medytację pełną takiego jakby trudu i bólu, to wciąż medytujemy, ale nie dokładnie w taki sposób, jak chciał tego Buddha. I know that in some meditation traditions, they teach if you have pain in your body, you cannot move at all. You have to sit with the pain and endure it. W niektórych medytacyjnych tradycjach uczą w taki sposób, że kiedy czujesz ból, to masz się nie poruszać, tylko wytrzymywać z tym bólem. But I do not know of any text where the Buddha ever said such a thing. Ale nie znam buddyjskich tekstów, w których Buddha powiedział coś takiego. When I read the Buddha's words, I always see the words happiness and joy and contentment when he talks about meditation. Kiedy czytam właśnie co Buddha mówił o medytacji, to cały czas natrafiam na takie słowa jak szczęście, błogość czy zadowolenie. And we learn about suffering not by diving deep into the suffering, but by moving away from suffering. A najwięcej o cierpieniu uczymy się nie poprzez głębokie zanurzanie się w cierpieniu, tylko właśnie kiedy cierpienie znika. Only when we move away from suffering that we had earlier do we realize, oh, that was actually suffering. Dopiero wtedy, kiedy jakby odchodzimy od jakiejś formy cierpienia, to wtedy sobie zdajemy sprawę, jakim to było cierpieniem. When we move away from the body and we go deep inside the mind and we come back out of the meditation, then we might realize, that body is actually quite burdensome. Na przykład, kiedy właśnie odpuszczamy ciało i przestajemy czuć ciało, kiedy wchodzimy głębiej w medytację, to wtedy sobie uświadamiamy, jak przyjemnie jest bez ciała, jakim to ciało było ciężarem. We cannot really understand the body if we are always focused on it. We have to move away from it. Nie jesteśmy w stanie pełni zrozumieć ciała, jeżeli cały czas się na nim skupiamy.
potrzebujemy też do tego właśnie zobaczyć, jak to jest, kiedy go nie ma. It's like a fish can never really understand what water is. To tak jak ryba nie może zrozumieć nigdy do końca, czym jest woda. Because it's always in the water. So you cannot know about water if you're always in water. To tak jak właśnie ryba, która jest w wodzie, ponieważ ciągle jest w wodzie, to tak do końca jej nie rozumie. But when a fish grows legs and moves out of the water, then they can look down in the water and understand what water was. Ale to tak jakby rybie wyrosły nogi i wyszłaby z wody, to wtedy mogłaby jakby poczuć różnicę i zrozumieć, czym jest woda. So in meditation, we always pursue happiness and joy, and don't be afraid of happiness and joy in your meditation. A więc w medytacji dążymy do szczęścia i błogości i dlatego proszę, nie bójcie się szczęścia i błogości. Do not think that you have to do anapanasati. Nie myślę, że musicie robić anapanasati, czyli taką bolesną medytację. We do happiness meditation. My praktykujemy medytację szczęścia. And I did some today as well. I ja również tak dzisiaj praktykowałem. Because just before I came, well, not just before, in the afternoon I did some little bit of yoga, and after that I would sit on the couch wrapped in a blanket. Dzisiaj po południu porobiłem sobie trochę jogi i usiadłem na kanapie owinięty kocem. Because it was a little bit cold in the room, so I put on the blanket. Ponieważ było trochę chłodno w pomieszczeniu, więc przykryłem się kocem. And what happens when you put on the blanket and you've just done your yoga? People will know. You fall asleep. Ludzie wiedzą, co się dzieje, jak zrobisz jogę i okryjesz się kocem, zasypiasz. But then I remembered something I taught during this retreat. How to get rid of sleepiness in meditation. Ale wtedy przypomniałem sobie coś, o czym uczyłem na tym odosobnieniu, czyli jak pozbyć się ospałości podczas medytacji. I'm sure you all remember the earlobe thing, but that's not what I'm on about. Na pewno pamiętacie o ciągnięciu się za uszy, ale to nie jest ta metoda, której użyłem. I decided to generate joy inside my mind, because joy is like I said before, caffeine for the mind. Postanowiłem jakby kultywować radość w swoim umyśle, ponieważ tak jak mówiłem, radość jest niczym kofeina dla umysłu. It's joy that uplifts the mind, and through joy we can remove sleepiness. Radość uskrzydla umysł i dzięki niej jakby rozpuszcza ospałość. And not only do we remove sleepiness, as I said before, meditation is all about finding happiness and joy. I to nie chodzi tylko o właśnie pozbycie się ospałości, ponieważ właśnie istotą medytacji jest odnaleźć szczęście i radość. And Thich Nhat Hanh, one of my teachers, although I never spoke to him, once or multiple times said, advanced practitioners can give rise to joy whenever they want to. I Thich Nhat Hanh, jeden z moich nauczycieli, i mówię tak, chociaż nigdy z nim prywatnie nie rozmawiałem, ale on mawiał właśnie, że tacy zaawansowani praktykujący mogą rozniecić w sobie radość w każdej chwili. So it was not difficult for me to arouse a little bit of joy, but I decided I need an extra boost of joy now because I need to give a talk soon. I nie jest dla mnie problemem rozniecić sobie troszkę jakby radości, ale teraz chciałem rozniecić jej naprawdę dużo, ponieważ chciałem jakby być uszczydlony na mowę Dhammy. So I decided to contemplate with what lovely people I have been sharing this retreat. I przez co zacząłem kontemplować, z jak dobrymi, uroczymi istotami jakby dzieliłem to odosobnienie. I contemplated how lucky I am to be speaking to people like you. Jakby dokonywałem refleksji nad tym, jakim jestem szczęściarzem, że mogę mówić do tak wspaniałych ludzi jak wy. And how lucky I am to learn from people like you. I jakim jestem szczęściarzem, że mogę się uczyć od takich ludzi jak wy. Because you think I am a teacher who answers the questions, but from your questions and the way you behave, I learn a lot. Ponieważ myślicie, że to ja jestem nauczycielem, który odpowiada na wasze pytania, ale od waszych pytań i od tego, jak się zachowujecie, ja również sporo się uczę. And today during an interview, I said to somebody, we can learn from every person that we meet.
I dzisiaj na jednej z takich prywatnych konsultacji powiedziałem pewnej osobie, że możemy się uczyć od absolutnie każdej osoby, którą spotykamy. And I hope that when I say these things, you can also already see in your minds a little bit of happiness, or at least you start smiling when I say these things. I właśnie mam nadzieję, że i widzę, że jak mówię takie rzeczy, to wasz umysł już zaczyna się trochę uśmiechać i zaczyna to być widać po was. And that's what I mean by happiness and joy inside the mind. I to jest to, co mam na myśli poprzez właśnie szczęście i błogość wewnątrz umysłu. It's this kind of happiness and joy that we should pursue in meditation. To jest właśnie takie szczęście i błogość, do którego dążymy w medytacji. And when you dive deep into that happiness and joy, then you start moving away from suffering. I jeżeli głęboko zanurzasz się w takie szczęście i błogość, to wtedy naprawdę rozpuszczasz cierpienie. So, let's do a little bit of meditation. I will just do a normal guided meditation, relaxing the body, arriving in the present. A więc zrobimy teraz sobie medytację i zrobimy sobie właśnie taką medytację, relaksację ciała, jakby przybywania do tej chwili. But if you feel like you want to add some joy, you can do these kind of contemplations if you want, but I won't specifically mention them. Ale jeżeli chcecie dodać właśnie troszeczkę szczęścia do waszej medytacji, to możecie zrobić takie kontemplacje, o jakich właśnie teraz mówiłem, ale róbcie to na własną rękę, gdyż nie będę jakby ich prowadził. Especially for people new to meditation, again, I give you yet another method, but stay perhaps with meditation on the breath, like I told you before. I właśnie do nowicjuszy chcę powiedzieć, że znowu daję wam kolejną metodę, ale właśnie, żeby może uniknąć konfuzji, możecie po prostu pozostać z tą prostą medytacją z oddechem. Okay, so let's meditate for maybe about 20 minutes or so. A więc pomedytujmy może około 20 minut, czy coś w tym rodzaju. Would we like the lights on or off? Czy chcielibyście mieć światła włączone, czy wyłączone? On, yes, I agree. Because otherwise we sleep. Okay. I think they were both off and on, but I only hear what it's I always want to like hear. that. It's always like that. If you want the lights off, just close your eyes. Powiedziałem Bhante, że ja mam wrażenie, że część powiedziała, żeby były włączone, a część wyłączone, a Bhante powiedział, że on słyszy to, co chce słyszeć i jeżeli ktoś chce mieć wyłączone, to niech zamknie oczy. Or do what I do in the airplane. Albo zróbcie to, co ja robię w samolocie. Anyway, Tak czy owak, let's find some peace. znajdźmy trochę spokoju. Peace and contentment within. Spokoju i satysfakcji wewnątrz. At the start of meditation, always make sure you sit comfortably. Na początku medytacji zawsze upewnij się, że siedzisz komfortowo.
make whatever adjustments you need to your posture to be comfortable. Dokonajcie wszelkich zmian, jakie są potrzebne, byście poczuli się naprawdę komfortowo w waszej pozycji. And with kind attention, relax any kind of tensions in your body. I z uwagą pełną dobroci czy miłości zrelaksuj wszelkie napięcia, które są w twoim ciele. Make peace with your body. Zawrzyj pokój ze swoim ciałem. Be kind to your body. Bądź dobry, miły dla swojego ciała. And be gentle to your body. I bądź wrażliwy czy delikatny względem swojego ciała. And if your body is reasonably relaxed,
as much as you can right now, apply the same attitude to your mind. I kiedy wasze ciało jest już wystarczająco zrelaksowane na tyle, na ile może być w tej chwili, to zastosujcie to samo podejście do waszych umysłów. Make peace with your mind. Zawrzyjcie pokój z waszymi umysłami. Be kind to your mind. Bądźcie dobrzy czy mili względem waszych umysłów. And be gentle to your mind. I bądźcie delikatni czy wrażliwi względem waszych umysłów. And the body and mind is really all that you are. So by making peace with the body and mind, you make peace with yourself. I po prawdzie wasze ciała i umysły to wszystko, czym jesteście. Więc kiedy jesteście w pokoju z waszymi ciałami i umysłami, to jesteście w pokoju z samymi sobą. Make peace with yourself. Zawrzyj pokój z samym sobą. Be kind to yourself. Bądź dobry i miły dla samego siebie. And be gentle to yourself. I bądź wrażliwy i delikatny względem samego siebie. By making peace with ourselves, we automatically arrive in the present moment. Będąc w pokoju z samymi sobą, automatycznie przychodzimy do tej chwili. And please enjoy the present moment. I proszę, rozkoszujcie się tą chwilą. Be happy to be here. Bądźcie szczęśliwi z tego, że tu jesteście.
And when you feel the time is right and your awareness is happy and bright, then you can invite the breath in. Jeżeli czujecie, że nadszedł odpowiedni czas i że wasza świadomość jest wystarczająco klarowna i świetlista, to możecie zaprosić oddech. And if you do, please be happy with every breath you take. Jeżeli zaprosicie oddech, to rozkoszujcie się każdym oddechem, który wdychacie i wydychacie.
It's more heavy than you think this. Jest to cięższe niż myślicie. Happiness is here and now. Szczęście jest tu i teraz. I have lost all worries. Straciłem wszelkie jakby stresy, niepokoje. Nowhere to go, nothing to do. Nie ma nigdzie iść, nie ma nic do zrobienia. There's no need to hurry. Nie ma potrzeby, by się spieszyć. That is something some of the monastics in the Thich Nhat Hanh tradition sometimes sing at the end of a meditation. To jest coś, co zakonnicy z tradycji Thich Nhat Hanh właśnie śpiewają czasami na koniec medytacji. But Buddhism is all about moving away from suffering, so I thought I should not sing it to you. Ale buddyzm jest odchodzeniem od cierpienia, więc stwierdziłem, że nie będę śpiewał. To prevent you the suffering from having to listen to my singing. By chronić was przed cierpieniem, jakim jest słuchanie mojego śpiewu. Also, it's against the rules that we monks have to not sing. To poza tym byłoby wbrew naszym zasadom, że mnisi nie powinni śpiewać. But it's not against our rules to answer questions. So, Ale nie jest wbrew naszym zasadom, by odpowiadać na pytania. Także. Have you had a good sleep? Are you ready? Czy miałem dobry sen? Yes, I had. Okay. Also, we hit the box. So, No so we have extra. hope. Okay. Schowaliśmy pudełko, żeby była nadzieja, że to dzisiaj skończymy. Czy buddyści, w nawiasie świeccy, nie powinni się rozmnażać? Bo powodują tym cierpienie. W nawiasie dzieci cierpią, żyjąc, życie to cierpienie. Okay. Should Buddhists, lay Buddhists, should they not to procreate because they cause suffering? Because children suffer when they are alive. Life is suffering. Oh, okay. You're laughing. Yeah, but funnily enough, we do get this question quite regularly. Jest to zabawne, ale właśnie dość często mamy to pytanie. People ask, should I get children? Because not just because Buddhism teaches it's suffering, but because the world is in such a state of distress. Ludzie pytają, czy powinniśmy mieć dzieci, ponieważ z jednej strony, ponieważ buddyzm uczy, że życie jest cierpieniem, a po drugie, ponieważ w świecie jest teraz tyle niepokoju. With climate change and all that crises, I don't have to tell you about all that. Z zmianami klimatycznymi, innymi kryzysami, nawet nie muszę wam o tym mówić. And one way to think about it is that if you don't get those children, then somebody else will probably get them. Jedną metodą, by o tym myśleć, jest to, że jeżeli ty nie będziesz mieć tych dzieci, to ktoś inny będzie je miał. Because beings are reborn according to their karma. And if it's beings karma to be reborn as a human, then they will be reborn as a human. Ponieważ właśnie istoty odradzają się w zależności od ich karmy. Jeżeli jakaś istota ma się odrodzić jako człowiek, to i tak się odrodzi jako człowiek. And then you should think maybe, oh, they better be reborn as my children than somebody. Być może możecie myśleć, że być może lepiej, żeby byli odrodzeni jako moje dzieci niż dzieci kogoś innego. Because at least I am a meditator, I am peaceful, and you never know other people. Ponieważ ja przynajmniej medytuję, mam w sobie spokój, a nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć o wszystkich innych ludziach. This is not a recommendation that all Buddhists now should go and procreate. To nie jest rekomendacja, że teraz wszyscy świeccy buddyści powinni się pójść rozmnażać. Is the word procreate so much more funny in Polish? Bhante pyta, czy słowo prokreacja jest tak zabawne, czy rozmnażanie po polsku. No, it isn't more funny. Okay. Well, that's one way to think about it anyway. To jest jeden sposób, by o tym myśleć. Yeah, never feel bad about getting children or anything. Nie czujcie się źle nigdy z tym, że macie dzieci, czy coś nic w tym rodzaju. But another way to think about it is, well, yeah, if I don't get children, then maybe
maybe less people are born because you never know how karma exactly works, etc. So. Ale innym sposobem myślenia o tym jest tak, że faktycznie być może jeżeli nie mamy dzieci, to mniej istot ludzkich się rodzi, ponieważ tak do końca nie wiemy, jak działa karma. Basically, always look at whatever choices you make at the positive side of everything. Zawsze patrzcie na to, kiedy podejmujecie właśnie wybory i patrzcie też, znaczy jakie są konsekwencje waszych wyborów i patrzcie też na pozytywną stronę tego wszystkiego. And the question asked not just about human beings, but just about suffering. And even if children would not be born as human beings, they would be born somewhere else anyway. I właśnie pytanie dotyczyło nie tylko istot ludzkich i cierpienie dotyczy nie tylko istot ludzkich, więc jeżeli dana istota nie odrodziłaby się jako człowiek, to musiałaby się odrodzić w innej sferze egzystencji. And at least as human beings, they have the potential to listen to the Buddhist teachings. I jako istoty ludzkie mają przynajmniej potencjał do słuchania buddyjskich nauk. Następne pytanie, proszę. I practice quite a lot. Praktykuję sporo. Okay, this one is English, so maybe first I translate them in English. Drogi nauczycielu, czuję, że mógłbym mieć predyspozycję w odniesieniu do zmysłu wzroku. Czy są jakieś interesujące metody, jak medytować z jakby polem wzroku? Zarówno niezależnie czy z zamkniętymi oczami, czy z otwartymi. Dear teacher, I feel that I might have a predisposition in regards to the sight or field of vision. Are there some interesting methods on how to meditate with the field of sight, either with eyes closed or open? I might have a predisposition. I mean that they are good visualizers. And there are some methods about this. Oh, visualization methods. Is that what you mean? Person who asked the question? Czy osoba, która zadała If you pytanie, feel comfortable saying yes. czy chodzi ci o wizualizację? I'm just gonna assume that is the case. Not really. So. Oh, okay. So with the vision, with the sight, and like focusing on one object, it doesn't have to be imaginary. It can be just. Oh, okay. I see. Yeah. Oh, right. So. Nie chodzi tylko o wizualizację, może też być skupienie na realnym jakby obiekcie wizualnym. You mean like you're a very visual person instead of like auditory or anything else? Masz na myśli, że jesteś bardzo wizualną osobą, a nie jakby słuchową czy inną. Yeah, I am sort of the opposite myself. Ja jestem przeciwieństwem tego. I find it very difficult to imagine things inside my mind. Mi jest bardzo trudno wyobrażać sobie rzeczy w moim umyśle. There's even, I heard a name for that. It's called aphantasia. Jest nawet na to słowo, nazywa się to afantazją. That people who find it more hard to visualize things inside their mind. To tak się nazywa ludzi, którzy mają większe trudności z wizualizacją rzeczy w ich umysłach. For example, I can't imagine people's faces or things like that when I close my eyes. Na przykład, kiedy zamykam swoje oczy, nie potrafię wyobrażać sobie twarzy ludzi i tak dalej. Or at least it's not my predisposition, I can put it that way. Albo przynajmniej właśnie nie jest to moja predyspozycja. So I'm not really the right person to ask that question. Także nie jestem najlepszą osobą, żeby odpowiadać na takie pytanie. I'm sorry. Przepraszam. Następne pytanie, proszę. Is there a practice to purify your intention? Czy jest jakaś praktyka, by oczyszczać swoją intencję? Yes, there is. Tak, jest taka. The Eightfold Path, the second factor of the Eightfold Path is right intention. W ośmiorakiej szlachetnej ścieżce drugim aspektem jest właściwa intencja. And the first factor is right view. I pierwszym aspektem jest właściwe postrzeganie. And the Eightfold Path is structured in such a way that each factor leads to the next. I ośmioraka szlachetna ścieżka jest ustrukturyzowana w taki sposób, że każdy aspekt prowadzi naturalnie do kolejnego. The Buddha said, right view is the forerunner to all wholesome things.
Buddha powiedział, że właściwe postrzeganie jest podstawą wszelkich zdrowych rzeczy. Just like the dawn comes before the sunrise. Tak jak jakby wschód, tak jak świt jest przed wschodem słońca. So, if you want to purify your intentions, you first have to purify your understanding, your view. A więc jeżeli chcesz naprawdę oczyścić swoją intencję, to najpierw trzeba jakby rozwinąć swoje postrzeganie. For example, if you understand how much all people are suffering, it's impossible to be angry with people. Na przykład, jeżeli uświadomisz sobie, jak bardzo cierpi, jak bardzo wiele istot, to wtedy nie ma szans, byś czuł względem nich gniew. And you will automatically have intentions to be kind and gentle. I wtedy automatycznie pojawiają się intencje, by być miłym, dobrym, wrażliwym i delikatnym. Następne pytanie. Proszę. Glad that I've caught your attention. It seems to me that Buddhism isn't really talking into practice physical well-being and exercises. Is that so, or do you take care of your bodies somehow? A więc pytanie jest, wydaje się, że buddyzm nie mówi zbyt wiele o praktyce takiego dobrostanu i ćwiczeń fizycznych. Czy faktycznie tak jest, czy w jakiś sposób troszczymy się o swoje ciało? Thank you that you are care about my body. Dziękuję, że troszczycie się o moje ciało. I am very healthy. I almost never get sick. Jestem bardzo zdrowy, praktycznie nigdy nie choruję. The last time I went to a doctor is when my parents took me when I was like 6 years old or something. Ostatni raz, kiedy byłem u lekarza, to było jak zabrali mnie tam rodzice, jak miałem jakieś 6 lat. And I am healthy mainly because of meditation, I feel. I czuję, że jestem zdrowy przede wszystkim dzięki medytacji. Because I told you before how through meditation you can. Ponieważ mówiłem wam już wcześniej, jak dzięki medytacji możemy radzić sobie z tymi chorobami. And this is one reason why many monastics don't exercise a lot. I to jest powód, dla którego wielu z zakonników tak dużo nie ćwiczy. Because they are healthy anyway, mainly because of their happy mind states. Ponieważ tak czy owak są zdrowi, przede wszystkim dzięki szczęśliwym stanom umysłu. However, I just did say before that I did some yoga. Tak czy owak, jak mówiłem przed chwilą, zrobiłem trochę jogi. And in Bodhinyana I also have some gymnastic rings to do like pull-ups and stuff like that. I w Bodhinyana mam również takie kółka, na których się podciągać. And some of you may have seen me walk around the forest this afternoon. I niektórzy z was mogli mnie zauważyć, jak tego popołudnia chodziłem sobie po lesie. And I was like a race car. I was overtaking everybody. I byłem jak samochód wyścigowy, że wyprzedzałem każdego. I did 3 laps while other did not even do 1 lap. Zrobiłem 3 okrążenia, kiedy inni nie zrobili nawet jednego. Some people I met multiple times along the way. Także niektórych spotykałem wielokrotnie na tej samej ścieżce. Because in Bodhinyana Monastery, my hut is actually quite far away from the main monastery. Ponieważ w klasztorze Bodhinyana moja chatka jest dość daleko od głównej części klasztoru. And it's also in the hills, and very steep hills. You've been there. I to jest w takich górach, w takich dość mocno jest pod górkę. Byłeś tam, prawda? It's quite a climb to my hut, isn't it? Jest. Yeah. Trzeba się troszeczkę powspinać do tej chatki. And I have to walk it multiple times a day. I muszę tam chodzić kilka razy tam i z powrotem w ciągu dnia. So that's our exercise. I w taki sposób ćwiczę. Następne pytanie, proszę. Okay. Czy osoba świecka może się oświecić? Can a lay person get enlightened? Yes. Tak. The Buddha was a lay person once. Buddha też raz był świecką osobą. Ajahn Chah was a lay person once. Ajahn Chah też był świecką osobą. So yeah, lay people can get enlightened.
Także świeccy ludzie mogą się oświecić. But there's something deeper behind this question, of course. Ale jest coś głębszego w tym pytaniu. The question is, can I keep my attachments and get enlightened? Głębszą warstwą tego pytania jest to, czy mogę zachować swoje przywiązania i być oświeconym. Can I keep all the things that I love and still get enlightened? Czy mogę zachować wszystkie rzeczy, które kocham i wciąż być oświeconym? Can I please keep my music? Like somebody asked before. Czy mogę proszę zachować swoją muzykę, którą lubię, tak jak już ktoś wcześniej zapytał? And then the answer is no. I wtedy odpowiedź brzmi nie. You have to let go of all of that. Musisz odpuścić wszystko. And it's actually very natural that people who attain deep meditations and deep insights want to step out of the lay life. I to jest naturalne, że ludzie, którzy osiągają naprawdę głębokie medytacje i naprawdę głębokie wglądy, chcą odejść z życia świeckiego. And they want to become monastics. I chcą zostać zakonnikami. Sometimes people say you should fear the jhanas. I niektórzy mówią, powinieneś bać się dżan, Because you get attached to them. ponieważ przywiązujesz się do nich. And then I say there is only one danger to the jhanas. I ja wtedy mówię, że jest tylko jedno niebezpieczeństwo w dżanach. And that is you might lose your hair I to jest, że możesz stracić swoje włosy. and look like this. I wyglądać tak jak ja. So, yes, lay people can get enlightened, but on the way, it's almost sure that they will ordain. Tak, ludzie świeccy mogą się oświecić, ale na dalszej ścieżce z pewnością wyświęcą się. Because at some point you realize that all that really matters is to do the practice. Ponieważ w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, że jedyne co ma znaczenie to praktyka Dhammy. And it's only if you have deep insights, it's only if you have big responsibilities in lay life that you won't ordain. Jeżeli będziesz mieć głębokie wglądy, to jedyne co może cię powstrzymać przed ordynacją to naprawdę bardzo duże odpowiedzialności w życiu świeckim. For example, when you have children to take care of, or parents, or that kind of stuff. Na przykład jeżeli masz dzieci, o które naprawdę musisz się troszczyć, czy swoich rodziców. Yes. Następne pytanie. I'm going, as you notice, more quickly because otherwise I never get through it. Staram się odpowiadać szybko, bo inaczej nigdy nie skończymy. Dear Sunyo, thank you with all my heart for your wonderful way of teaching and for sharing your insight. Thank you also for Sunyo sweeping Ajahn Brahm and Ajahn Brahmali Metta and Peace. Oh, yeah, okay, thank you, whoever wrote that. Dziękuję temu, kto to napisał. Przetłumaczę. Drogi Sunyo, dziękuję całym moim sercem za ten wspaniały sposób nauczania i za dzielenie się swoimi wglądami. Dziękuję również za zamiatanie Sunyo. Ajahn Brahm to jest taka, bo Brahm to jest miotła po angielsku, nawiązuje do Ajahn Brahma i Ajahn Brahmali, czyli Ajahn Miotłali, metta i pokój. Oh, Mutuali. Because miotła is broom in Polish. Mutuali, okay. Mutuali. Yeah. Doesn't work in Polish. Yeah. So this is a reference to a talk I gave previous weekend in Perth. I to jest odniesienie do mowy, którą dałem tydzień temu przed przylotem tutaj w Perth. And I talked about how I hurt my back while lifting some stuff. I mówiłem o tym, jak uszkodziłem sobie plecy, kiedy coś ciężkiego podnosiłem. And so I asked the work monk, I hurt my back, can I please do some light work? I zapytałem tego mnicha, który rozporządza pracą, czy mogę proszę dostać jakąś lekką pracę. For example, hint, 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 can I do the sweeping? Na przykład wskazówka, 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 czy mogę pozamiatać? Because when in the monk's life, the most desired job of all is to do the sweeping. Ponieważ w życiu mnicha najbardziej pożądaną pracą to jest, żeby zamiatać. If you really made it as a monk,
then you are a sweeper. Jeżeli jesteś prawdziwym mnichem, to naprawdę jesteś też zamiataczem. This is the top of the corporate ladder of monks. To jest szczyt korporacyjnej drabiny w byciu mnichem. It's like, yes, like this. Just everybody wants to sweep because it's very easy. Każdy chce zamiatać, ponieważ jest to bardzo proste. Because the roads around the main buildings get swept every day. Ponieważ wokół tych głównych budowli klasztoru, no to codziennie zamiata się te drogi. And it's not like here when it's autumn and all the leaves fall at once. We have evergreen trees, so the leaves only a few per day. I to nie jest tak jak tutaj w jesień, że cały czas liście spadają, tylko drzewa w Australii są zawsze zielone, więc naprawdę niewiele liści spada. And so in the work meeting, the monk who assigns the duties said, Sunyo, you can do the sweeping. I wtedy właśnie podczas tego spotkania, gdzie rozporządza się pracą, no to ten mnich powiedział, czcigodny Sunyo, ty możesz zamiatać. And I was yes. I ja byłem taki, ja, tak. And then he said, of the boundary roads. I wtedy powiedział z tych dróg, które są na obrzeżach. But the boundary roads never, ever get swept. Ale te drogi nigdy nie są zamiatane. And full of sticks and twigs and rocks and even dirt that you have to like really sweep really hard. One są pełne właśnie jakichś patyków, takich większych gałęzi, kamieni i nawet ziemi, więc trzeba zamiatać naprawdę mocno. And then I was I wtedy byłem and I wanted to say something like, I don't want to do that. I wtedy powiedziałem powiedzieć coś w stylu, nie chcę tego robić. But then I thought, okay, I'll do it as an act of generosity. My bed is not that bad. My back is not that bad. I can do that. I wtedy pomyślałem, że zrobię to jako akt szczodrości, że moje plecy nie są aż tak w złym stanie, zrobię. So then I thought, will be my teacher today. I wtedy pomyślałem, że wziąłem i ta miotła będzie dzisiaj moim nauczycielem. Instead of Ajahn Brahm, Ajahn Broom. Zamiast Ajahna Brahma, Ajahn Broom, czyli Ajahn miotła. So that's the background to that. I to jest właśnie jakby kontekst tego żartu. Yes. Następny. Mam w sobie dużo gniewu w stosunku do siebie. Niestety przelewa się on też na innych, choć nigdy go nie wyrażam. Trudno mi pracować z życzliwością do siebie i innych. Jakieś wskazówki? I have a lot of anger towards myself. Sadly, it's also like spilling on others, though I never express it. It's hard for me to work with kindness towards myself and others. Any tips? Yeah, maybe this question already was in the box before I told about the ice cube, remember? Być może to pytanie już było w pudełku, zanim mówiłem o właśnie tej przypowieści o kostce lodu. Keep practicing kindness, especially towards yourself. I po prostu cały czas utrzymuj praktykę dobroci i miłości, zwłaszcza względem siebie. And never be angry with yourself because you are angry. I nigdy nie denerwuj się na siebie ze względu na to, że jesteś zdenerwowany. Because then you get in a vicious cycle and things just get worse and worse. Ponieważ wtedy wchodzisz w taki niezdrowy cykl i rzeczy się pogarszają. Instead, when you get angry at yourself, just laugh and haha, I'm angry again. Więc zamiast gniewać się na siebie, kiedy rozpoznasz, że się gniewasz, to po prostu śmiej się z tego, znowu się gniewam. I'm really gonna get nice and angry. No teraz będę naprawdę fajnie rozgniewany. I can be as angry as I want because I love myself. Mogę być tak rozgniewana, jak tylko pragnę, ponieważ kocham siebie. And then the anger will get less and less and less. I wtedy gniew będzie malał. But anger and ill will are actually big obstacles, not just to this person. Ale tak naprawdę gniew i zła wola są wielką przeszkodą nie tylko dla tej osoby. All of you have problems with ill will from time to time. Wszyscy macie czasami problem ze złą wolą.
It might be smaller than this person, maybe, but it's important for all of us to practice kindness. Być może jest to mniejsze niż dla tej osoby, która zadaje pytanie, ale wszyscy powinniśmy praktykować dobroć i miłość. That's why I place so much value on actually practicing loving kindness meditation specifically. Dlatego tak bardzo cenię praktykę metty, miłującej dobroci. And it's called metta meditation in Pali, which is M-E-T-T-A. I nazywa się to metta w Pali. And I hope to find some time tomorrow to speak about it a little bit, but if I don't, there is a better teacher than me, which is Google. I mam nadzieję, że jutro będę miał czasu porozmawiać o tym więcej, ale jeżeli nie, to jest lepszy nauczyciel ode mnie Google. And you just type in metta meditation or loving kindness meditation, and you'll find things. I wystarczy, że wpiszecie w Google medytacja metta, czy medytacja miłującej dobroci i będziecie mieć bardzo wiele wyników. I especially like the guided metta meditation by a nun called Aya Khema. Lubię zwłaszcza medytację metty, prowadzoną medytację przez mniszkę, która nazywa się Aya Khema. That is K-H-E-M-A. K-H-E-M-A. Yes. But maybe I'll talk about it tomorrow. Depends on how we go with the questions. Być może powiem o tym więcej jutro, zależy jak nam pójdzie z pytaniami. Następne pytanie, proszę. I'm getting fluent. Yeah. Już zaczynam mówić płynnie. Mówię po polsku. Podczas praktyki zdarza mi się doświadczać dziwnych wrażeń w ciele. Mam wrażenie, jakbym nie był w swoim ciele. Wydaje się ono obce i dziwne. Niepokoi mnie to. Co to może być? Dzieje się to w różnych momentach, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. Okay. During the practice, I sometimes have an experience of very bizarre sensations in the body. I have feeling like I was not in my body. It appears to be alien and strange. I'm worried by this. What can it be? It happens in different moments, together pleasant and unpleasant. Right, okay, this is one of the classic questions. O, to kolejne z klasycznych pytań. It's when you sit in meditation and you feel like you're sort of moving out of your body in a way. Siedzisz w medytacji i czujesz się, jakbyś w pewnym sensie opuszczał swoje ciało. It's not like fully out of body experiences that are like more like the psychic powers. To nie jest jakby takie pełne wyjście z ciała, jak takie parapsychiczne moce. But many people, they experience like they know they sit still, but for example, they feel as if they are swaying back and forth. To mogą być takie bardziej subtelne odczucia, jak na przykład wtedy, kiedy ktoś ma pewność, że siedzi nieporuszony, a odczuwa, jakby się kołysał. Or they sit here, but it sort of feels like they sit over here. Albo mają pełną świadomość, że siedzą w tym miejscu, ale czują, jakby siedzieli obok. Or it feels like they are floating or sinking into the ground. All these kind of things, where the perception of the body starts being a bit strange. Albo mają odczucie, jakby lewitowali, czy zatapiali się w ziemi, czy inne takie dziwaczne odczucia. And first of all, that can be a good sign, because it shows you that you are getting some sort of peace usually. Po pierwsze, to może być dobry znak, ponieważ to tak naprawdę pokazuje, że osiągasz głębszy spokój. It usually happens more in my experience anyway, to people who are newer to meditation. Według moich doświadczeń częściej się to przydarza nowicjuszom na początku praktyki. Because they're not used to sitting still for a long time, and it's like the brain is not used to sitting still. Ponieważ nie są przyzwyczajeni do siedzenia dłużej w nieporuszeniu i po prostu mózg nie jest do tego przyzwyczajony. And so the brain starts playing with perceptions. It starts to perceive the body differently than it usually does. I mózg zaczyna jakby grać z percepcją i zaczyna postrzegać ciało w inny sposób niż zwykle.
As I said, you can feel like you're floating or sinking into the ground or swaying back and forth, all these things. Jak już mówiłem, to może być odczucie, jakbyście lewitowali, czy zanurzali się w ziemi, czy po prostu jakoś kołysali się. But you're not really, it's just a perception of the mind. Ale tak się nie dzieje naprawdę, to jest po prostu percepcja umysłu. There's nothing wrong with it, but it's also not something really to pursue. To nie ma w tym absolutnie nic złego, ale nie jest też to coś, co trzeba za czym powinniśmy podążać. You can play around with it a little bit if you want, and you can get a little bit of insight into the nature of perception, but it's not something that you should actively develop. Można się trochę tym bawić i to zgłębiać trochę, ponieważ dzięki temu możesz jakby zgłębiać percepcję, ale nie jest to coś, czym warto się zajmować na dłuższą metę. In the beginning, it's very interesting and weird, but if you get it more and more often, it sort of loses its interest. Na początku to jest interesujące i dziwaczne, ale jeżeli zdarza się to coraz częściej, to tracisz zainteresowanie tym. And then you start actually moving away from bodily perceptions altogether, ideally. I wtedy w doskonałym jakby scenariuszu całkowicie odpuszczasz wszelkie odczucia z ciała. And you move inside to the joy and peace that I talked about before. I wtedy wchodzisz głęboko w szczęście i spokój, tak jak już mówiłem. And I also want to say, not only to this person, but to everybody in the room here. I chcę powiedzieć jeszcze nie tylko do tej osoby, ale do każdego w tej hali. Whatever weird or strange experiences you might have in your meditation, thousands of people have had them before. Jakkolwiek dziwaczne nie mielibyście doświadczenia w medytacji, to zapewniam was, że miało je tysiące ludzi. So you never have to worry. Am I doing it wrong? Am I unique? Am I a broken meditator? I nie musicie się martwić, czy medytację źle, czy jestem jakoś inny, czy jestem jakoś wyjątkowy. All these things have happened before to many people. As I said, one of the classic questions. To działo się naprawdę bardzo wielu osobom, jak już mówiłem, to jest klasyczne pytanie. I actually had the same question already earlier during this retreat, during one of the interviews. Miałem to pytanie już wcześniej w jednej z prywatnych konsultacji. At least, well, of course not literally the same question, but it comes down to the same. Nie było to dosłownie takie same pytanie, ale pytanie o to samo. And I've had it before. So. I miałem je wielokrotnie również wcześniej poza tym odosobnieniem. Next one. Nie będzie to pytanie o medytację, za co bardzo przepraszam. Może niektórzy będą musieli zatkać uszy. Czy mógłby Bhante opowiedzieć o 5 kandach? Czym one są? It won't be the question about meditation, for which I am deeply sorry. Perhaps you're not the first. Perhaps some people will have to plug their ears. Could Bhante please talk about 5 khandhas? What are they? Oh yeah, that would be a long one though. Tak, ale to będzie dość długie odpowiedź. Well, at least your question is not about can monks drink juice. Przynajmniej to pytanie nie dotyczy tego, czy mnisi mogą pić sok. Which is also a good question, but even less connected to meditation. To też jest, to nie jest złe pytanie, ale jest jeszcze mniej połączone z medytacją. So 5 khandhas, do I want to get into that? Leave it aside for now. And sorry, but that would be really a question that take too long. Niestety będę musiał odpuścić to pytanie, ponieważ zajęłoby to naprawdę długo. But the most important thing about the 5 khandhas is, for those who are familiar, they are all not yours. Ale co jest najważniejsze w kontekście 5 khandh, czyli jakby w 5 agregatach winięcia, to jest dla tych, co wiedzą o co chodzi, to jest to, że one nie są wasze. The body and mind don't belong to anybody. Ciała i umysły nie należą do nikogo. You think you are in control of your life and that there is someone inside that is aware of what is happening. Myślicie, że wy kontrolujecie wasze życie i jest jakby w środku was ktoś, kto jest świadomy. But the Buddha said that that is all an illusion. Ale Buddha powiedział, że to wszystko jest iluzja. The body and mind, or the 5 khandhas, belong to nature. They are just processes that are empty
of any inherent being. Jakby ciało i umysł, czy te 5 kant należą do natury i są puste od jakiejkolwiek osoby, czy jakiejkolwiek istoty. When you go deep inside the mind into the deep meditations that I talked about before, this is where you can see that. I kiedy wejdziesz naprawdę w głęboką medytację, o takiej, jakiej już mówiłem, to wtedy możesz to bezpośrednio dostrzec. Because you move into the mind itself and you'll see that there is nothing inside. Ponieważ wejdziesz głęboko w sam umysł i zobaczysz, że w środku nie ma nic. And this is what gives rise to the deep insight. I to daje naprawdę głębokie wglądy. Yeah. Następne. Very good, you're perfect. Jak długo praktykując medytację siedzącą można pokonać bariery organizmu? W naszej kulturze siedzenie w tej pozycji nie jest naturalne. How long during practice sitting meditation can you defeat or victor over barriers of organism? And in the quotations it says, in our culture, sitting is in this position is not natural. So I not know what the question exactly about, but I guess it's either about if it's dangerous to sit long or how soon for it to become natural. How much? Oh, they probably mean this posture. Yeah. Because many people sit on the floor like this. Macie pewnie na myśli tą pozycję, w której siedzimy, tą pozycję skrzyżną. But I said before, use chairs if you want to. Ale mówiłem już wcześniej, możecie używać krzeseł, jeśli chcecie. And I also said you won't get enlightened any quicker on the floor. I mówiłem, że nie oświecicie się szybciej na podłodze. And it's important to make your body comfortable and to take care of it. I ważne jest, by wasze ciało było w komforcie i troszczyć się o nie. And remember that I think I started almost this retreat with saying that I was so happy to see one wise man on the chair. I mówiłem, że zacząłem to odosobnienie mówiąc, że cieszę się, że widzę mądrego człowieka, który usiadł na krześle. And now I see many more wise people sitting on chairs. I teraz widzę wiele więcej mądrych ludzi, którzy siedzą na krześle. And I even see one perhaps even wiser person. I widzę nawet jedną, być może nawet mądrzejszą osobę, who decided to stand. Która postanowiła stać. Because he sit too much or something. Ponieważ już siedziała zbyt długo. And the Buddha also said you can also meditate while standing as well. I Buddha mówił, że możesz medytować również na stojąco. Yeah. So thank you. Dziękuję. I don't mind if people stand while I'm sitting. Absolutnie nie przeszkadza mi, kiedy ludzie stoją, kiedy ja siedzę. But if you want to sit like this, well, you could do certain stretches and stuff, but I am not trained to teach people in that kind of stuff. Ale jeżeli chcesz siedzieć w taki sposób, to możesz sobie pomóc robiąc pewne formy rozciągania, na przykład yoga, ale ja nie jestem ekspertem od takich rzeczy. Maybe go to a yoga class or something like that and ask a teacher, can you help me sit more comfortably cross-legged, and they will know. Być może możecie iść do jakiegoś nauczyciela jogi i zapytać go, co mogę robić, żeby łatwiej było mi siedzieć w siadach skrzyżnych i oni będą wiedzieć, o co chodzi. But if it feels unnatural to you, sitting cross-legged, be careful and don't overdo it in the beginning. Ale jeżeli siedzenie w siadach skrzyżnych odczuwasz jako nienaturalne, to naprawdę bądźcie ostrożni na początku. I didn't say it yet during this retreat actually, but previous retreat I said you can sit however you like. Nie mówiłem jeszcze na tym odosobnieniu, ale na poprzednich zawsze mówiłem, że możecie siedzieć jak tylko chcecie. However, full lotus position is forbidden during this retreat. Ale pozycja pełnego lotosu jest zabroniona. Full lotus is when you fold your legs. I'm not going to do it because it's also forbidden. Pełny lotos to jest właśnie taka pozycja, kiedy nakładasz obydwie nogi na siebie, ale to jest zabronione. And the reason is that many people mess up their knees with that. A powodem jest to, że wiele osób krzywdzi swoje kolana w taki sposób. And there's even monastics who messed up their knees by sitting too much, and now they get pain in their knees.
I nawet niektórzy zakonnicy uszkodzili swoje kolana siedząc zbyt wiele w takich pozycjach krzyżnych i potem mają różne problemy. I don't want to scare anybody, but just be careful. If you're new to sitting cross-legged, don't force yourself through any pain. Don't do anapanasati. Nie chcę was straszyć, ale po prostu uważajcie na te pozycje skrzydle na początku i zwłaszcza kiedy odczujecie ból, no to przestawajcie i nie praktykujcie tej medytacji anapana. Anapana, yes. All right, yeah. No, what was it again? Następne pytanie. Następne. Czy grupowa medytacja ma jakąś przewagę nad indywidualną? Does group meditation has some advantage over individual one? Did you come to my party? Czy ta osoba przyszła na moją imprezę? And if you find that helpful, then apparently it does have some benefits for you. Jeżeli ci to pomogło, to jak widać ma to jakieś korzyści. But those benefits usually just exist within our minds. Ale te korzyści z reguły istnieją jedynie w naszych umysłach. It's like we feel supported by the group. We feel more comfortable and less alone. Czujemy się wspierani przez grupę, czujemy większy komfort i nie czujemy się osamotnieni. When you sit by yourself, meditating, you feel like you are the only person who is suffering. Jak siedzisz tam w medytacji, możesz się czuć, jakbyś był jedyną osobą, która cierpi. But when you meditate in a group, there is always one person who is. Ale kiedy medytujesz w grupie, to zawsze jest osoba, która strasznie się wierci. Which is fine, by the way. But then you know, at least I'm not the most restless. I co jest w porządku, ale wtedy przynajmniej możesz powiedzieć, nie jestem osobą, która jest najbardziej nerwowa. That is how it can be helpful to meditate in a group. To jest może być sposób, który może być użyteczny w medytacji grupowej. But there's also power in being together with friends and doing something spiritual together. Ale jest też moc właśnie w byciu razem z przyjaciółmi i wspólnej praktyce duchowej. Because in a way the path is individual, but in another way we have to make it a group thing. I don't know the best way to do it. Ponieważ z jednej strony ścieżka jest po prostu naszą własną ścieżką, ale z drugiej jest to też ścieżka wspólnoty. Because if you want to learn to take care of yourself, you also have to learn how to take care of other people. Ponieważ musimy się nauczyć troszczyć zarówno o siebie, jak i o innych. How many? It's not that bad, we will make it. Still quite a lot, so I'll keep it still short. Wciąż jest trochę niemało pytań, więc nadal będę odpowiadał dość krótko. Jasne jest, że jeżeli poddamy ciało, umysł określonej procedurze, na przykład medytacji, to otrzymamy określony rezultat, na przykład dżany. Wynika to z uniwersalnego, a nie buddyjskiego prawa przyczyny i skutku. Pytanie, co w medytacji jest buddyjskiego? It's obvious that if we make body and mind to go through a certain procedure, for example, meditation, then we will get a specific outcome, for example, the jhanas. It is the result of universal and not Buddhist law of cause and effect. Question, what in meditation is Buddhist? Yep. Buddhism is just a word, really. Buddyzm to po prostu słowo. In the time of the Buddha, it wasn't called Buddhism. W czasach Buddy nie nazywało się to buddyzmem. Even the Buddha wasn't called the Buddha, really. Nawet Buddy nie nazywało się Buddą. They usually use other words like Bhagawa or Tathagata. Z reguły używało się innych słów, takich jak Bhagava czy Tathagata. But what really is Buddhist, you could say, is the Eightfold Path. Ale co naprawdę jest buddyjskie, można rzec, to ośmioraka szlachetna ścieżka. However, in one of the suttas, the Buddha said, he was asked, is it only people in your religion that get enlightened? I Buddha w jednej sutcie został zapytany, czy tylko wewnątrz twojej religii ludzie są oświeceni, Or also other people? czy również inni ludzie.
And then the Buddha did not say, no, it's only Buddhists who develop themselves. I Buddha nie powiedział, że to tylko buddyści się rozwijają na ścieżce. He said, wherever the Eightfold Path is practiced, there you will find enlightened people. Buddha powiedział, że gdziekolwiek odnajdziesz ośmioraką szlachetną ścieżkę, tam znajdziesz oświeconych ludzi. So in a way, there's nothing specifically Buddhist about meditation. W tym kontekście nie ma nic specyficznie buddyjskiego w medytacji. Let's have a little break for 5 minutes, or go to the toilet and stuff, and stretch. Zróbmy sobie małą przerwę na 5 minut, żeby móc skoczyć do toalety, czy rozciągnąć na dół.
Now is the time for smile. Okay, there'll be time for pictures tomorrow if you want. Alrighty. Everybody's back. No dobrze, wszyscy wrócili. So, it's always the same with the questions and answers. Zawsze jest to samo z pytaniami i odpowiedziami. In personal interviews, people always ask about their private things, like the problems they have with their husband and stuff. W indywidualnych konsultacjach ludzie pytają z reguły o ich takie prywatne problemy, jak na przykład problemy z małżonkami i tak dalej. And in the questions box, there's always questions about enlightenment and karma and jhana. A w pudełkach zawsze są pytania o oświecenie, dżany i tak dalej. The whole in-between area about meditation, those questions seem to be very little usually. Te pytania, które są pomiędzy tymi dwoma, czyli te, które dotyczą medytacji, z reguły nie ma ich zbyt wiele. Which maybe means that people like me are doing a good job in the teaching themselves. Być może oznacza to właśnie to, że ludzie tacy jak ja robią dobrą robotę, kiedy nauczają. And yes, if the questions in the box are usually many about these deep things like enlightenment and jhanas and stuff. Z reguły pytania w pudełkach są dotyczą tych głębszych rzeczy, takich jak oświecenie czy dżany. And to many of you that might seem like some
something far away, something that you can't never achieve. Dla wielu z was może się to wydawać coś bardzo odległego, jako coś, czego nigdy nie osiągniecie. And you might think like, can we get some questions that actually apply to me? I wtedy sobie myślicie, czy mogłoby wreszcie być jakieś pytanie, które dotyczy mnie. Some people are already given up on jhana, say, oh, it's not my karma to attain deep meditation. Niektórzy ludzie już poddali się, że nie osiągną dżan, że to nie jest ich karma, żeby osiągnąć dżanę. And to those people, I would like to tell a little story, and this is a true story, not something about angry crocodiles or whatever. I dla tych ludzi chciałbym opowiedzieć pewną historię. Jest to prawdziwa historia, a nie o jakichś rozgniewanych krokodylach czy innych takich. Although I would like to think that the angry crocodile was also a true story. Aczkolwiek chciałbym myśleć, że historia o rozgniewanym krokodylu była prawdziwa. That somewhere in the world there is now a vegan crocodile. Że gdzieś w świecie teraz jest wegański krokodyl. Anyway, this is a real story that really happened. Tak czy owak, to jest prawdziwa historia, która stała się naprawdę. There was once a mathematics student, and I'm sorry I can't remember his name, but I think he was from the Ukraine. I był sobie student matematyki, nie pamiętam jak się teraz nazywał, ale chyba pochodził z Ukrainy. And I believe he studied somewhere in Princeton or something. I studiował w Princeton czy coś takiego. Anyway, one day I'll look up his name because he became quite famous. Tak czy owak, kiedyś wyszukam wreszcie jego imię, ponieważ stał się dość sławny. But what happened when he was a student? He was a very average student, not special in any way. W każdym razie tutaj już zaczynamy historię, był to student, ale to był taki przeciętny student, nie był wyjątkowy w żaden sposób. And one day he was late for a lecture in, I believe, statistics. I jednego dnia spóźnił się na wykład, który był chyba ze statystyki. He came just at the end of the lecture. Przyszedł na sam koniec wykładu. And on the board were written 2 homework assignments. I na tablicy było napisane, że są 2 zadania domowe. So the student just had time enough to copy the assignments and take them home. Więc akurat ten student miał wystarczająco czasu, żeby przepisać te 2 zadania domowe i zabrać je do domu. So he worked on those assignments at home and next week handed them in to the teacher. A więc pracował nad tymi zadaniami w domu i tydzień później oddał je nauczycielowi. Do you know this story? I kind of anticipate what's going to Oh, okay. Yeah, all right. You smile like you do anyway. And so he handed in his answers to the teacher. A więc przekazał te odpowiedzi na to zadania domowe nauczycielowi. And the teacher just was a bit busy, so took the piece of paper and took it to his office. Nauczyciel był ogólnie dość zajęty i po prostu wziął te papiery i poszedł do biura. Next week, the student was invited over to have a conversation with his teacher and the head of the university. Tydzień później ten student został zaproszony, by mieć prywatną konsultację z tym nauczycielem i dyrektorem tego uniwersytetu. Because the homework assignments were not homework assignments. Ponieważ to zadanie domowe okazało się, że nie było zadaniem domowym. What the teacher had written on the board were 2 famous unsolved problems in mathematics. Ponieważ to, co było na tablicy, to były 2 sławne problemy, które nigdy nie zostały rozwiązane w matematyce. That many mathematicians had spent much time on and never were able to solve. Na którym wielu wielkich matematyków spędziło bardzo wiele czasu i nie było w stanie ich rozwiązać. Because they thought they were so difficult and everybody tried before, so everybody was unable to solve it. Ponieważ właśnie przez to, że to miało taką reputację, że to jest tak trudne, że nie udało się to wielkim matematykom, no to już po prostu przestali próbować. But the student, he solved them. Ale ten student je rozwiązał. And when he was told, he said, yeah, I thought the homework was a little bit more difficult than usual. Kiedy się dowiedział o tym, to powiedział, no faktycznie wydawało mi się, że to zadanie domowe jest trochę trudniejsze niż zwykle. But the point is that he did not approach the problems with the same attitude as all the other mathematicians. Ale jakby morałem tutaj jest to, że on nie podchodził do tego z takim samym nastawieniem jak ci inni matematycy. His mindset was,
well, this is homework, so I'm supposed to be able to solve this. Jego podejście było takie, że to jest zadanie domowe, więc powinienem być w stanie to rozwiązać. And all other mathematicians thought, oh, this is such a difficult problem. Everybody else failed at it, so I will also not be able to solve it. A inni matematycy mieli właśnie takie podejście, że to jest bardzo trudny problem i innym nie udało się go rozwiązać, więc mi zapewne też się nie uda. And I invite you to have the same mindset to meditation. I zapraszam was do tego, byście mieli takie samo podejście do medytacji. You hear about all these deep ideas and you think, that's so difficult, I can never do it. Słyszycie o tych wszystkich głębokich medytacjach i myślicie, że mi się to nigdy nie uda. But if you have that mindset, you sort of automatically cause yourself to fail. Ale jeżeli właśnie w taki sposób o tym myślicie, to w pewnym sensie automatycznie powodujecie sobie, że wam się to nie uda. Because if you think you cannot do something, then you will not be able to do Ponieważ that. jeżeli myślisz, że czegoś nie da się zrobić, to najprawdopodobniej tego się nie uda zrobić. It's the same as in the monastery. I was once asked to make a windowsill, which is like this moving part of where the glass is in. To tak jak właśnie raz w klasztorze byłem poproszony, by zrobić jakąś część okna. And I said, okay, I'll do it. So I just started cutting wood and planing and all the things. A więc stwierdziłem, że zrobię to i zacząłem ciąć w drewnie i robić wszystkie inne potrzebne do tego rzeczy. And I was getting really far and it was coming together. I naprawdę dobrze mi szło i to zaczynało składać się w całość. I just had to look up how to do the joint in here. The corner joint. Musiałem tylko sprawdzić, jak się robi te narożne połączenia. So I looked it up on Google, how to make that. I sprawdziłem w Google, jak się to robi. The rest I had already finished, like put the glass and stuff, this, whatever. A wszystko już skończyłem na własną rękę wcześniej. And when it said on the webpage that I visited, a window sash is probably the hardest project in woodworking. A na tej stronie było później napisane, że robienie okien to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w pracy z drewnem. Because you have to take into account, like when the wood shrinks, you don't want to break the glass, all that sort of stuff. Musisz brać pod uwagę bardzo wiele rzeczy, właśnie takie jak konkretne nacięcie drewna, żeby szkło się nie rozbiło i tak dalej. But I had sort of already thought of that, so I already took that into account. A ja już wcześniej o tym pomyślałem, już wcześniej wziąłem to pod uwagę. But if I would have Googled at the start, before I even started to that website and it said this is the most difficult thing, then I probably would never have started. Ale jeżeli właśnie wygooglałbym to na początku i przeczytał, że to jest takie trudne, to być może w ogóle bym się za to nie zabrał. And now one of the huts in Bodhinyana Monastery has a window made by me. I teraz jedna z chatek w klasztorze Bodhinyana ma okna zrobione przeze mnie. And when I put it in, for a while I was really like playing with it, being so happy that it closed properly. I w pewnym momencie właśnie w którym to zrobiłem, to po prostu otwierałem je i zamykałem, bawiłem się tym, bo tak byłem szczęśliwy z tego, że to zrobiłem. And when you closed it, you could really feel like the air, like that's how tight I made it. I kiedy się zamykało, to czułeś, że całkowicie odcinało się powietrze, tak dokładnie udało mi się to zrobić. Much better than these windows where people before were struggling to get them closed. Znacznie lepsze niż te okna tutaj, które ludzie mieli problemy, żeby w pełni zamknąć. Yeah. So, moral of the story is never assume you can't do something before you try. A więc morałem tej historii jest to, że nigdy nie zakładaj, że nie możesz czegoś zrobić, zanim spróbujesz. Yeah, the reason I had to fix the window is that we have termites in Australia and they eat the wood sometimes. I powodem, dla którego musiałem zrobić okna, jest to, że mamy termity w Australii i czasami zjadają okna. And it all falls apart. I wtedy wszystko się rozpada. Następne pytanie. Bhante, gdzie odchodzi nasz strumień świadomości po fizycznej śmierci ciała? Proszę o odpowiedź, Robert. Okay, so your theory was right. Because we got another question about deep stuff. Okay, yeah. Mówię, że teoria Bhante była prawdziwa, bo znowu mamy filozoficzne pytanie. Bhante, where does our stream of consciousness go after physical death? Please answer, Robert. Wherever you desire it to go.
Usually. Z reguły tam, gdzie pragniesz, by poszło. Or wherever you think it should go. Czy gdziekolwiek myślisz, że powinno pójść. That's done. No, next question. Okej. But if you want to learn about the stream of consciousness, then the way is not through asking monastic. Ale jeżeli chcesz się dowiedzieć naprawdę o strumieniach świadomości, to sposobem nie jest zadawanie pytań zakonnikom. You have to look at your own mind and go deep inside again, as I said before. Musisz spoglądać na swój własny umysł i wchodzić w niego bardzo głęboko. When you are able to let go of the body fully, of all the five senses, and go within the mind, Kiedy uda ci się odpuścić wszystkie 5 zmysłów i wejść głęboko w umysł, then you see something that you've never seen before. You see the mind itself. wtedy widzisz coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś, czyli sam umysł. And many psychologists study the mind. Many neuroscientists make brain scans, think they understand the mind, but they never seen the mind. Wielu psychologów studiuje umysł, wielu neurobiologów, jakby te neuronalne korelaty mózgowe i tak dalej, ale nikt z nich tak naprawdę nie widział czystego umysłu. They never seen really what the stream of consciousness is. Nie widzieli tego, czym naprawdę jest strumień świadomości. But if you go deep inside, you see that there is something beyond the body. Ale jeżeli wchodzisz głęboko właśnie w swój umysł, to widzisz, że coś jest poza ciałem. And you will realize that this thing will keep existing after the body dies. I wtedy uświadamiasz sobie, że to coś będzie istniało po śmierci ciała. So the deep meditation give you a lot of faith or confidence is better in rebirth. A więc głębokie medytacje dają ci wiele wiary, czy może lepiej powiedzieć pewności w to, że istnieje odrodzenie. And that is the way to really understand these kind of questions. I to jest droga, aby naprawdę zrozumieć tego rodzaju pytania. That's why earlier I answered that very briefly, because sometimes things get intellectual and doesn't really interest me too much, intellectual side of it. I właśnie dlatego na niektóre pytania odpowiadam krótko, ponieważ w innym przypadku stałoby się to zbyt intelektualne, a mnie nie interesują takie właśnie intelektualne strony tych spraw. Yeah. But yeah, it goes wherever you think it should go, the stream of consciousness, or where you desire to go. Ale z reguły idzie tam, gdzie tego pragniesz, ponieważ strumień świadomości właśnie jest kierowany pragnieniem. If you have attachments to experiencing things through the five senses, then you will be reborn somewhere where you will have these five senses, like as a human, for example. Jeżeli jesteś przywiązany do doświadczeń, które płyną z 5 zmysłów, to z reguły odrodzisz się gdzieś, gdzie istnieje te 5 zmysłów, jak na przykład w świecie ludzkim. It's similar to the book question. Czy czytanie i pisanie jest dozwolone? Does reading and writing is allowed? Okay, we had that one before. Yeah. Mieliśmy to już wcześniej. Yeah, you can. It's also okay. This also said writing is writing allowed. Yes. You're not allowed to write any more questions. Już tutaj było pytanie, czy możecie pisać? Nie możecie już pisać więcej pytań. Okay. Next one. Should Vipassana be considered as a Theravada practice? Why not? Czy Vipassana powinna być jakby rozważana jako praktyka terawadyjska? Jeżeli tak, to dlaczego? Okay, well, here we get into the thing again that people use vipassana, the word vipassana in different ways. Tutaj znowu musimy powiedzieć, że ludzie używają słowa Vipassana i rozumieją inne rzeczy. What's the question? Is it a Buddhist practice? Is it Theravada? Theravada. Well, vipassana, to go a little bit into Pali, literally means seeing clearly. W Pali, czyli w języku buddyzmu, Vipassana dosłownie znaczy widzieć klarownie. Vipassana means seeing, and vi in this case means something like clearly. Passana oznacza widzieć, a vi w tym kontekście oznacza coś w stylu klarownia. And
To be honest, in the suttas, the word vipassana is never used as a practice. I w suttach słowo vipassana nie jest używane jako jakaś praktyka, jakaś metoda medytacji. Vipassana is a result of the practice. Vipassana jest rezultatem praktyki. I told you before about being able to taste more food if you are more mindful. Mówiłem wam już wcześniej, że na przykład możecie głębiej smakować jedzenie, kiedy jesteście bardziej uważni. You could say this is seeing more clearly all the tastes that are in food. Można powiedzieć, że to jest właśnie widzenie bardziej klarowne smaków, które są zawarte w jedzeniu. And we see more clearly when the hindrances in the mind are removed and the mind is more calm and peaceful. Widzimy bardziej klarownie, kiedy splamienia są usunięte z umysłu, czy jest ich mniej. When our awareness increases and we get what I earlier called superpower mindfulness. Kiedy nasza świadomość się zwiększa i osiągamy coś, co nazywa się superpotężną uważnością. That is when we really can see things clearly. To wtedy naprawdę widzimy rzeczy klarownie, takimi, jakimi są. So seeing things clearly is really a result of meditation. Vipassana in the suttas anyway, it's a result of meditation. A więc widzenie klarowne, widzenie rzeczy takimi, jakimi są, jest rezultatem medytacji. But the term is now used as certain types of practice of meditation. Ale współcześnie czasami w niektórych kręgach używa się tego określenia vipassana jako pewną metodę medytacji. Which is fine, but if you read the suttas, it's helpful to realize that terms are sometimes used differently in modern times. Co jest okej, ale jeżeli czytacie sutty, to pamiętajcie, że te terminy, które są w suttach, współcześnie używane są w innych znaczeniach. Some people use the term vipassana only for certain meditation practices that they teach. Czasami niektórzy używają określenia vipassana jako pewnej metody medytacji, którą oni właśnie uczą. But if you think about vipassana as just seeing clearly, then there is nothing specifically Theravada about that at all. Ale jeżeli mówisz o vipassanie jako po prostu o klarownym postrzeganiu, to nie ma w tym nic stricte terawadyjskiego. Because seeing clearly is not limited to one tradition. Ponieważ prawdziwe widzenie, czy widzenie rzeczy takimi, jakimi są, nie jest ograniczone tylko do jakiejś jednej tradycji. If you know my teacher Ajahn Brahm, what tradition is he in? Jakiej tradycji jest mój nauczyciel Ajahn Brahm? Well, technically, monks under Ajahn Brahm's ordination, and Ajahn Brahm himself, technically we are Theravada monks. Technicznie rzecz ujmując, Ajahn Brahm i ci, którzy jakby są w tej tradycji, no to są mnichami z Theravady. But Ajahn Brahm has said, I am not Mahayana, not Vajrayana, not Theravada, I am Mahayana. Ale Ajahn Brahm mówi, że ja nie jestem Mahayana, Vajrayana, Theravada, tylko że jestem Mahayana. And I think I'm also Mahayana. Wydaje mi się, że ja też jestem Mahayana. And I think you are also Mahayana. I wydaje mi się, że wy też jesteście Mahayana. Because all this stuff about different religions or different traditions, I don't care about. Ponieważ te rzeczy związane z różnorodnością różnych tradycji, ja się tym nie przejmuję. It's just all artificial separations that don't really exist in reality. To wszystko są sztuczne podziały, które tak naprawdę nie istnieją w rzeczywistości. And it just creates unnecessary separation, I feel. Ja czuję, że to tworzy po prostu niepotrzebne podziały. When so-called Mahayana monks come and visit Bodhinyana monastery, we treat them just the same as so-called Theravada monks. Kiedy mnisi z tradycji Mahayany przychodzą do naszego klasztoru Bodhinyana, to traktujemy ich w taki sam sposób jak naszych terawadzkich mnichów. For example, there have been monks coming over from Korea and staying for arranged retreat. Na przykład przybywali mnisi z Korei, by zostać na odosobnieniach deszczowych. And we invite them over to all the ceremonies, including the chanting of our rules as well. I zapraszaliśmy ich na wszystkie ceremonie, również na recytację naszych zasad. And those monks were senior to me, so they went before me in the line of when we go and get the food and all that sort of stuff. I ci mnisi mieli więcej lat jako mnisi niż ja, więc kiedy szliśmy na Indapatę, na jałmużnę, to szli w kolejce przede mną. They wear different robes, but they are
just the same monastics to me. Mieli na sobie troszeczkę inne szaty, ale jak dla mnie są takimi samymi zakonnikami. And same with Vipassana, not just Theravada. Yeah. I dokładnie tak samo Vipassana nie jest tylko Theravadą. Co mogę zrobić, aby móc zasnąć na odosobnieniu? Od jakiegoś czasu nie mogę spać na odosobnieniach. Nie śpię prawie wcale, czasem przez kilka dni. W trakcie medytacji czuję spokój i błogość, ale leżąc w łóżku tylko przewracam się z boku na bok, nie mogę zmrużyć oka. Każdy kolejny dzień niespania sprawia, że pojawia się zmęczenie i medytacja staje się coraz trudniejsza. Dodam, że na co dzień nie mam szczególnych problemów z zaśnięciem. What can I do to fall asleep on the retreat? From some time I cannot sleep on retreats. I almost don't sleep, sometimes through several days. During meditation I feel calm and bliss, but lying in bed I only swing from side to side. I cannot get a rest. Right. Every next day of not sleeping causes that I feel tired and meditation becomes harder. I will add that on the daily basis I don't have some particular problems with sleep. Okay, yeah, it's sort of addressed before in a way. W pewnym sensie już mówiłem o tym wcześniej, but it can also be in this case that you are worried about not being able to fall asleep. Być może jest tak, że tutaj dodaję do sytuacji to, że martwisz się tym, że nie możesz zasnąć. Because you already think like, oh, I'm going on a retreat, I will be unable to sleep again. Bo myślisz już w taki sposób, że o, jadę na odosobnienie i znowu nie będę mógł spać. That's sort of what I hear in this question. To jest coś, co ja odczytuję w tym pytaniu. And when you have that attitude, oh no, I'm not going to be able to fall asleep. Well, we all know what happens. You will not be able to fall asleep. Jeżeli z góry właśnie masz takie podejście, że myślisz, że nie dasz rady zasnąć, no to wtedy właśnie z reguły to dzieje się w rzeczywistości. Because you're just lying there, I should fall asleep, I should fall asleep, I should fall asleep. Ponieważ wtedy kładziesz się i myślisz, powinienem zasnąć, powinienem zasnąć, powinienem zasnąć. And we've all been there. When you have that attitude, you just don't fall asleep. It's only when you forget about having to fall asleep that you finally fall asleep. I wszyscy byliśmy w tym miejscu. To jest tak, że właśnie kiedy próbujesz na siłę zasnąć, to z reguły się to nie udaje i dopiero kiedy zapominasz o tym, że chcesz zasnąć, to udaje ci się zasnąć. So when you lie in bed, don't worry about falling asleep. Just have the attitude, it's okay. If I stay awake or fall asleep, all is good. A więc warto właśnie mieć takie podejście, że jest okej, niezależnie od tego, czy będę spać, czy nie. Jeżeli śpię, to jest okej. Jeżeli nie, to też jest okej. I told you before that I started meditating because I had trouble falling asleep. Mówiłem wam już wcześniej, że ja w ogóle zacząłem medytować właśnie dlatego, że miałem problemy ze snem. And my mother once gave me advice that I've used for the rest of my life, if ever I had trouble falling asleep. I wtedy moja mama dała mi radę, której używałem do końca życia, kiedykolwiek miałem problemy z zaśnięciem. She said, if you lie in bed and you don't fall asleep, you're still resting. I powiedziała mi, że kiedy leżysz w łóżku i nawet nie możesz zasnąć, to wciąż odpoczywasz. And if you really needed to sleep, you would fall asleep anyway. I jeżeli naprawdę byś potrzebował zasnąć, to naprawdę byś zasnął. So then I just used that reflection, okay, I'm lying here, not able to fall asleep, but it's okay, at least I'm still resting. I wtedy leżę sobie z takim podejściem, że okej, może nie zasypiam, ale wciąż wypoczywam. And that takes away most of the worries about having to fall asleep. I to usuwa większość zmartwień, że muszę zasnąć. And now, as a monk, I fall asleep so easily, usually. I teraz jako mnich jest mi bardzo łatwo zasnąć. I have no troubles at all. Usually. Nie mam już praktycznie z tym żadnych problemów. So, don't worry. You'll also solve the problem at some point by not worrying about it. I nie martw się, też uda ci się rozwiązać ten problem, zwłaszcza po prostu właśnie kultywując takie podejście nie martwienia się o to. These kind of questions sort of hard to answer if I'll ask the person privately for more details, but I hope this is useful. Takie pytania są dość trudne w odpowiedzi, jeżeli nie mogę jakby prywatnie kogoś spytać, o co dokładnie chodzi, ale mam nadzieję, że jest to użyteczne.
Okay, yeah, next one. W trakcie medytacji mam rozbiegane, niespokojne gałki oczne przy zamkniętych oczach. Co z tym zrobić? During meditation, I have like restless, moving eyeballs during having eyes closed. What should I do? Restless eyeballs. Oh, that is not one of the classics. Niespokojne gałki oczne. To nie jest klasyczne pytanie. But it's probably still something that many people have had before. Ale to też jest coś, co na pewno wielu ludzi doświadczało. Because as I said, everything that happens to you has happened to other people. It's just, we are so similar. Ponieważ to, co dzieje się tobie, tak naprawdę działo się bardzo wielu innym ludziom, ponieważ jesteśmy po prawdzie bardzo do siebie podobni. So don't worry, first of all, about these kind of things or anything else any of you might experience. A więc proszę, nie martwcie się o to, czy o jakiekolwiek inne dziwne doświadczenia, jakie możecie mieć. However, I do have a hunch of what might be going on. Ale mam taki mały domysł, co może się dziać. It might be you're just focusing too much on your eyes. Może być tak, że po prostu zbyt bardzo skupiasz się na swoich oczach. Because for many people, especially more of the visual inclined people, they feel they live behind their eyes. Ponieważ zwłaszcza dla ludzi, którzy mają właśnie silną inklinację wizualną i mają takie odczucie, jakby oni istnieli właśnie za gałkami ocznymi. They feel like they live somewhere here or something. Mają uczucie, jakby istnieli gdzieś właśnie wewnątrz tutaj. So when you close your eyes to meditate, you feel like you are here. I wtedy, jeżeli zamykasz oczy i medytujesz, to masz uczucie, jakbyś właśnie tam był. And then you focus on your eyes and you feel all the sensations in your eyes. I wtedy skupiasz się na swoich oczach i czujesz wszystkie wrażenia, które płyną z twoich oczu. And your eyes are probably moving and doing whatever you said all the time, but now you suddenly notice what is happening. I wtedy twoje oczy się poruszają i robią to, co robią zawsze, ale po prostu pierwszy raz sobie to tak dobrze uświadamiasz. And then it might be like the angry demon again. You don't want it to be this way. You're like, oh, eyes, don't be that way. But in that way you only make it worse. I wtedy jest to podobne jak z tą przypowieścią o rozgniewanym demonie, że po prostu zaczynasz jakby krzyczeć na te oczy, że nie chcesz, żeby robiły w taki sposób i ta sprawa się zaczyna pogarszać. Remember the demon on the king's throne that grow bigger and bigger when you say, oh, don't be here. Pamiętacie tą historię o tym demonie, który siedział na tronie i jak darła się na niego jego świta, żeby nie chcemy cię tutaj. Instead just be like, okay, my eyes can be like that, no problem, I'm happy with that. I zamiast tego możecie właśnie mieć takie podejście do swoich oczu, że o, mogą się tak poruszać, jestem z tym okej. And try to focus your awareness somewhere else, like on the breath. Maybe even specifically move away from your eyes and focus on the breath in your belly or something. I wtedy możecie celowo przekierować swoją uwagę na inny obiekt, na przykład na swój oddech, żeby dać żeby dać oddech właśnie tej percepcji oczu. Yeah, give that a try. See if it works. I don't. Yeah. I think it might. Sprawdźcie i spróbujcie, czy to działa. Myślę, że zadziała. Fine. We are coming slowly. Okay. How is everybody feeling? Okay. Yeah. Okay. There's always a few people who are so tired they don't even hear my asking it. Jak pytam, czy czujecie się okej, to jest kilka osób, które są tak zmęczone, że nawet nie słyszą tego pytania. But they can sleep or whatever they are. Ale możecie spać czy cokolwiek. No, actually, I feel like everybody's still awake. Actually. Ale myślę, że większość jest całkiem przebudzona. Okej. Czy mnich nawet zimą w śniegu chodzi z nagimi stopami i w sandałach? Does monk even in winter, in snow, going in with barefoot or in sandals? Well, sadly, no snow here in Poland now. Co jest smutne, na razie nie ma śniegu w Polsce. But no, we can wear shoes if we want. Ale nie, możemy ubierać buty, jeśli chcemy. It's just I don't have shoes, so I didn't bring any. Po prostu nie mam butów, więc nie przywiozłem ich ze sobą. So that's why I came on sandals, but yeah, we don't have to walk on sandals. Dlatego przyjechałem w sandałach, ale to nie jest tak, że musimy w nich chodzić. But it is sort of tradition that monks wear
go bare feet when they go and get alms food, especially in places like Thailand. Ale jest taka tradycja, że właśnie mnisi chodzą boso, zwłaszcza kiedy idą po jałmużnę i zwłaszcza w Tajlandii. But the Buddha did allow sandals and shoes as well. Ale Buddha pozwolił mnichom nosić sandały czy inne buty. However, to honor that tradition, when we go on what we call pindapat, which is like when we go to the village in Perth, we also go bare feet usually. Ale właśnie kiedy idziemy po jałmużnę, co nazywa się pindapata, to właśnie wtedy chodzimy boso. So pindapata, we go to town to collect food from the people. Kiedy idziemy na przykład do miasta, żeby zbierać jedzenie od ludzi. And we don't do that with all the monks from Bodhinyana, but usually only two, because only two go to town in the weekend, and that's when we do it. Z reguły nie robią tego wszyscy mnisi, tylko z reguły po 2 mnichów, którzy idą właśnie na taką dłuższą jałmużnę w weekend. And in Australia, it can also get quite cold as well. W Australii również może być dość zimno. And one time I was with another monk to go on the pindapat, and I won't say his name. Raz byłem właśnie na takiej pindapacie z innym mnichem, którego imienia nie wymienię. But it was a cold day, and I asked, Ajahn, is it okay if today I walk with sandals? I to był zimny dzień. Wtedy zapytałem Ajahnie, czy to jest okej, że dzisiaj pójdę w sandałach. And the Ajahn said, you can do what you want to, but I am going bare feet. I ten Ajahn odpowiedział, że możesz robić co tylko chcesz, ale ja pójdę boso. And then I thought, okay, well, I don't want to be look bad or something, you know. I also go bare feet. Ale wtedy pomyślałem, że nie chcę wyglądać źle, czy coś w tym stylu i również poszedłem boso. And we go on alms round in the early morning, and it's still the coldest time of the day. I idziemy na taką jałmużnę wcześnie rano i to jest najzimniejsza pora dnia. And it's all on the asphalt, so that even more sucks all the heat out of your feet. I to idziemy po asfalcie, który wysysa całe ciepło z twoich stóp. But actually, it wasn't that bad. I was okay with it. Ale tak po prawdzie nie było tak źle, było to dla mnie w porządku. But that Ajahn was not. Ale dla tego Ajahna nie było. All the time he was complaining, oh, it's so cold, it's so cold. Cały czas narzekał, ale mi zimno, ale mi zimno. And then I was like, oh. A wtedy ja byłem taki, He should have listened to me instead of me listening to him. Powinien posłuchać mnie, zamiast ja słuchać jego. Anyway, that was very funny, and now you know why I don't name the name. Tak czy owak, to było bardzo zabawne i teraz wiecie, dlaczego nie chcę wypowiadać jego imienia. So in that sort of situations, we can also wear sandals, and that's why I wear them here. We can wear shoes. Anyway, next question. I właśnie dlatego możemy nosić sandały, możemy nosić inne buty. Okej, następne pytanie. Co mnich nosi w torbie? What does the monk carry in his bag? All these monks questions. Wszystkie pytania do mnichów. A beanie, Czapkę, socks, skarpety, travel documents, dokumenty do podróży, passport, paszport, face mask, maseczkę na twarz, USB stick, pendrive, whistle, gwizdek. which in Australia bush, you get lost or break your leg. Very useful. Kiedy w australijskim buszu złamiesz sobie nogę, jest to bardzo przydatne, Because nobody ever come there. ponieważ nikt tam nie łazi. Yes. And another monk, the badass monk. Inny mnich badass. When he was a lay person, he bought the Turbo 1000 loudest whistle in the world. Kiedy był osobą świecką, to kupił turbo i 1000 najgłośniejszy gwizdek, Which was this big. który był tak duży. And when he went walking, he always took that. I kiedy łaził ze sobą. This is a spare belt. To jest taki dodatkowy jakby pasek czy sznurek. First time I ever went traveling as a monk. In the airport, just as I exited the airplane, what happened?
Pierwszy raz jak podróżowałem jako mnich i wychodziłem z lotniska, my belt broke. jakby rozerwał się mój pasek. And with this kind of clothes, if your belt breaks, then it all falls off. Jeżeli masz takie ubranie jak ja i rozerwie ci się pasek, to wszystkie ubrania ci spadają. So I was walking like this. Chodziłem w taki sposób. And since then, I always take a spare piece of rope as a belt. I wtedy zawsze biorę kawałek taki, czy jakiś sznurek, czy kawałek szaty jako dodatkowy możliwy pasek. And other stuff, I've got some anti-diarrhea medicine. Mamy przeciwbiegunkowe leki. Expectations. Lista oczekiwań, która jest pusta. That's sort of already about it, really. I to jest w zasadzie wszystko. Not much. Jest zbyt wiele. Then I've got some clothes in my room and some books. I mam w swoim pokoju trochę książek i ubrań. Now I have to clean it all back up. I teraz muszę to wszystko znowu posprzątać. I'll clean it back up later. Posprzątam to później. But yeah, we don't need much as monks, nuns. Jako zakonnicy nie potrzebujemy wiele. Because what do you really need if you find joy inside? Ponieważ czego tak naprawdę potrzebujesz, jeżeli potrafisz znaleźć szczęście w swoim wnętrzu? It's the same with you. You might think you find joy in possessions, joy in going shopping or whatever. I to jest tak samo z wami. Możecie myśleć, że możecie odnaleźć szczęście w waszych własnościach, czy chodząc na zakupy. When I was in the Qatar airport, there's all the tax-free shopping. Jak byłem na lotnisku w Katarze, to tam są właśnie te zakupy bez podatku. And all the people, they go looking, what can I buy, what can I get? I ci wszyscy ludzie patrzą, co mogę kupić, co mogę dla siebie wziąć. But as a monk, I also don't have any money, so I cannot buy anything anyway. Ale ja jako mnich nie mogę mieć żadnych pieniędzy, więc i tak nic nie mogę kupić. So instead of going to the tax-free shopping, I went to the prayer rooms. A więc zamiast pójść na zakupy bez podatku, to poszedłem do modlitewników. Because in the Qatar airport, they have all the praying rooms for Muslims. Ponieważ na tym lotnisku w Katarze mają właśnie takie modlitewniki dla muzułmanów. And it's quite nice to just sit there and I don't know how to pray to Allah, and I probably wouldn't anyway, but just to sit there and feel the spirituality of the place. Ponieważ jest tam naprawdę miło i cicho i chociaż nie umiem się modlić do Allaha, to jakby cieszyłem się ciszą i jakby taką sakralną atmosferą tego miejsca. And find some happiness inside. I odnaleźć po prostu szczęście w swoim wnętrzu. It feels really nice that I can just pull everything out of my bag and not have to be ashamed about anything that might be in there. To jest piękne, że mogę wyciągnąć wszystko ze swojej torby i nie ma tam nic, czego bym się wstydził. Because, well, I think I can say this. Not all monks are as simplistic as others. Ponieważ, jakby to powiedzieć, nie wszyscy mnisi są tak minimalistyczni jak niektórzy. Bodhinyana is also a training monastery. So some people come with lots of attachments when they start as a monk. Bodhinyana jest też klasztorem, w którym ćwiczymy nowych mnichów i niektórzy młodzi mnisi, którzy przychodzą, czy tam ordynują, mają bardzo wiele przywiązań. And in their huts, if you go there, there is lots of stuff. I w ich chatkach, jeżeli tam pójdziesz, jest dużo rzeczy. Because they're still learning how to let go of all their possessions. Ponieważ oni wciąż uczą się, jak odpuszczać swoje własności. But my hut, I can say, is quite empty, isn't it? You've seen it. Ale moja chatka jest dość pusta, prawda? Widziałeś? Tak, potwierdzam. And which is an advantage, because once a year we have the big day when many people come and there is a tour in the monastery. Co jest pewną przewagą, ponieważ raz w roku mamy taki dzień, kiedy przychodzą ludzie i zwiedzają klasztor. And the people are taken through the monastery by one of the monks to look around. I ci ludzie są zabierani przez jednego z zakonników, by jakby oprowadził ich po klasztorze. And to look at how a monk lives. I by zobaczyli, jak żyją mnisi. And they also go into one of the huts usually. I również idą z reguły do jednej z chatek. And last year, only last minute they decided
whose hut it was gonna be. I w ostatnim roku zdecydowali w ostatniej minucie, do czyjej chatki pójdą. And some monks were like, oh, please let it not be my hut. I wielu z nich było, o proszę, niech tylko nie idą do mojej chatki. But then they said, oh, we'll go to Sunyo's hut. It's on the way anyway. Ale wtedy powiedzieli, że pójdą do chatki Sunyo, ona i tak jest po drodze. And then I said, that's fine. And Ajahn Brahm said, okay, this morning you get time to clean it. I wtedy ja powiedziałem, że to jest w porządku, a Ajahn Brahm wtedy powiedział tego ranka, że masz czas, żeby ją posprzątać. And I said, I don't need to clean it. It's always quite empty. So people can see it just the way it is. A ja powiedziałem, że nie muszę jej sprzątać, ponieważ ona zawsze jest pusta i ludzie mogą ją zobaczyć już taką, jaką jest. And it's the same if you go into Ajahn Brahm's cave, almost nothing there. I tak samo jest, kiedy pójdziecie do jaskini Ajahna Brahma, tam praktycznie nic nie ma. And yeah, that feels quite like I'm honest as a monk. I'm not hiding what I have in my heart or my bag. I dzięki temu czuję się szczery jako mnich, że nie muszę nic chować, czy w torbie, czy w chatce. Anyway, next question, I think, because I'm getting distracted again. You're getting what? Distracted. Dobra, kolejne pytanie, bo trochę się rozpraszam. Proszę opowiedzieć kawał o mnichach. Please tell a joke about monks. A joke about monks. Kawał o mnichach. No, I can't tell that one. Nie mogę sobie nic przypomnieć. Do I know any others? Sorry, I don't know jokes about monks at the moment. W tym momencie nie przypominam sobie takiego, przepraszam. I'm not a joke machine. Nie jestem maszyną do opowiadania żartów. That you just press a button, I want to joke about this. Gdzie możesz po prostu wcisnąć przycisk, że chcę żart o tym. Only a very bad, naughty joke came up, but Tylko taki sprośny, zły żart mi przyszedł do głowy. first of all, it's in English. It's a word joke, and second of all, it's about nuns. Po pierwsze jest to po angielsku taki kawał językowy, więc ciężko będzie go uchwycić, a po drugie dotyczy mniszek. And I'll leave you in suspense. I won't tell you. Utrzymam was jakby w takim zatrzymaniu, w takim Suspense. zawieszeniu, tak. I like next one. Maybe someone come up on the way. Yeah, maybe. Właściwa mowa. Jak powstrzymać się od odmowy wzbudzającej podziały lub krytykanstwa? Why? Oh, this is also. This is also a word joke in English, so not everybody will get it. To również jest taki kawał językowy w angielsku, więc nie każdy go zrozumie. Why monks cannot vacuum in the corner? Dlaczego mnisi nie mogą odkurzać w rogu? Because they have no attachments. Ponieważ nie mają tych końcówek, tych przywiązek. Like attachments is the small piece you put on the end of the hose. Przywiązanie, czyli końcówka, to jest to, co dajesz na koniec odkurzacza. Po angielsku ten sam słowo jest na przywiązanie i na końcówkę. Okay. So maybe I am a joke machine. Może jednak jestem maszyną do opowiadania żartów. That's how my life ended. Tak się właśnie skończyło moje życie. W takim miejscu skończyłem z moim życiem. Okej. Właściwa mowa. Jak powstrzymać się od mowy wzbudzającej podziały lub krytykanstwa? Ciężko mi czasem odróżnić mądrość rozróżniającą od krytyki. I skąd wiadomo, że czcza paplanina to nie jest w danej chwili budowanie społeczności czy przełamywanie lodów. Okay, right speech. How to stop speech that creates divisions or like being criticant. It's hard sometimes to distinguish wisdom, like discerning wisdom from critic, and how to know that idle chatter is not in specific situation like creating of
social group or to like break the boundaries. Okay, I think I get the gist of the question. Wydaje mi się, że rozumiem, co jest esencją tego pytania. And again, I said before that the factors of the Eightfold Path follow one another. Jak mówiłem wcześniej, jakby aspekty szlachetnej ścieżki wynikają z siebie wzajemnie. Starts with right view, then right intention, and then right speech. Zaczyna się od właściwego poglądu, później właściwa intencja i później właściwa mowa. And you could also say, if from wrong view, wrong intentions, wrong speech. I można inaczej rzec, że z niewłaściwego poglądu jest niewłaściwa intencja, z której wynika niewłaściwa mowa. So wrong speech is speech that comes from wrong intentions. A więc niewłaściwa mowa to taka, która pochodzi z niewłaściwych intencji. And it doesn't matter so much what the results of the speech is. Sometimes you say something with good intentions and people take it badly anyway. I czasami może być tak, że nawet jeżeli macie dobrą intencję, to ktoś może to źle zinterpretować. You say something kindly to help them or whatever, and they interpret it as an insult or anything like that. Czasami może być taka sytuacja, że powiecie dla kogoś coś miłego czy dobrego, a ktoś to zinterpretuje jako coś obraźliwego. In that case, it's not wrong speech because your intentions were pure. W tym kontekście nie jest to niewłaściwa mowa, ponieważ twoja intencja była czysta. And that is actually right speech because your intentions were good. I to jest właściwa mowa, ponieważ twoja intencja była właściwa. But if your intentions are bad, you intend to hurt somebody, you intend to give them a bad name or things like that, then it is a bad speech. Ale jeżeli twoją intencją jest kogoś skrzywdzić, czy sprawić, by ktoś miał złą reputację, no to wtedy jest to niewłaściwa mowa. So you can tell wrong speech from right speech by looking inside your own mind and see where you're coming from instead of just the words that come out of your mouth. By odróżnić właściwą mowę od niewłaściwej, musisz zaglądnąć swój umysł i zobaczyć, skąd to pochodzi, jaka jest tego intencja. This is why when we speak, we always have to be mindful of our minds at the same time as well. Dlatego, kiedy mówimy, to powinniśmy być również uważni i świadomi tego, co się dzieje w naszym sercu, w naszych umysłach. And if you have troubles with this, if you sometimes say things before you think, then just be slower in your speech. Jeżeli macie z tym kłopot, macie tak, że szybciej mówicie niż myślicie o tym, co mówicie, to powinniście na tym popracować, by zwolnić. Don't speak up so quickly. Don't be the first one to respond. Nie mówcie tak szybko, nie bądźcie pierwszymi, którzy muszą dać odpowiedź. Take a little moment to first see what your state of mind is like and why you want to say the things you want to say. Najpierw spójrz na to, jaki jest stan twojego umysłu i skąd pochodzi, z jakiej intencji to, co chcesz powiedzieć. And it's not just that way with speech, but also with actions that we do in life as well. I dotyczy to nie tylko mowy, ale również działań i czynów, które podejmujemy w życiu. It all matters where we come from and not the results themselves. To wszystko zależy od tego, skąd to pochodzi, a nie jakie są tego rezultaty. Right. One. Yeah, we are so I think we might be able to get it done tonight. Yeah, we will. Unless we get Oh yeah, unless we get whole novels. Skończymy, o ile nie będziemy mieć opowiadań. Okay. Od wielu miesięcy, kiedy tylko zamknę oczy do medytacji, zaczynam słyszeć głośny dźwięk o wysokiej częstotliwości. Podczas medytacji nasila się i moduluje. Jeśli siadam do medytacji często, dźwięk zostaje ze mną na cały dzień i budzi mnie następnego dnia. Nie jest nieprzyjemny, choć przypomina odgłos hamującego pociągu, o którym opowiadałeś. Czy jest to tylko moje doświadczenie, czy słyszałeś o czymś takim u innych medytujących? A jeśli tak, czy powinienem przypisywać temu zjawisku jakieś znaczenie? Since many months, when I close my eyes to meditation, I start to hear a loud sound of high pitch. During meditation, it increases and it modulates. If I sit to meditation often, this sound remains with me for the whole day and wakes me up the next day. It's not unpleasant, but it resembles the sound of a stopping train, which you talk about. Yeah.
Is it just my experience, or you heard about such things in other meditators? If yes, should I give this phenomena any meaning? Okay, it sounds to me maybe a bit more like a physical problem. Brzmi to dla mnie bardziej jak problem fizyczny. It's not my question. I have same thing. Oh, you have the same thing. Yeah. Think of it, tinnitus or something. It's something like ringing in the ear that some people get. Może się to nazywać tinnitus, takie jakby dzwonienie w uszach, jakie niektórzy mają? It might be that, and then maybe you should see a doctor or something. Być może to jest to, wtedy być może powinieneś odwiedzić lekarza. It might also be if it doesn't disturb you much, and if you know it only happens with meditation, then it might be something that the mind creates. I być może, jeżeli ci to zbytnio nie przeszkadza, to możesz mieć, być może jest tak, że po prostu jest to coś, co wytwarza to twój umysł i możesz to odbierać w taki sposób. Because the mind can do all sorts of strange things sometimes. Ponieważ umysł czasami może robić różne dziwne rzeczy. It's already funny that somebody asked this question and then somebody else said, "Oh, I have the same thing." I to jest zabawne, że ktoś już zadał to pytanie i ktoś inny powiedział, że mam dokładnie tak samo. So although I have not specifically heard about it before, apparently it is something that happens and to more than one person, even in this room. Yeah. I choć nie słyszałem o czymś takim wcześniej, to widać, że jest to coś, co przydarza się wielu ludziom i chociaż już jednej osobie w tym pomieszczeniu. And if you don't think it's a physical problem, that it is something from meditation, then I would give the same advice as the person with the eyeballs. I jeżeli jest to coś, co nie jest fizyczne, tylko coś, co dzieje się w medytacji, to dałbym dokładnie taką samą radę, jak tą, której dałem osobie, która miała problemy z gałkami ocznymi. Don't worry about it. Don't get annoyed with it. Don't wish it to go away like the angry demon. Nie przejmuj się tym, nie denerwuj się na to, nie życz, żeby to poszło i nie traktuj tego jak tego rozgniewanego demona. Just be like, okay, this is just a beeping noise and I can be happy with that. Okej, to jest jakiś tam właśnie taki dźwięk o wysokiej częstotliwości i mogę być z tym szczęśliwy. Because it's usually the things that annoy us and the things that we don't want, that is where our attention tends to go. To z reguły właśnie te rzeczy, które nas denerwują i te rzeczy, które chcemy, by zniknęły, to są te rzeczy, na które kierujemy swoją uwagę. Especially the things we worry about, that's where we cannot detach from. Zwłaszcza rzeczy, o które się martwimy, to są te rzeczy, od których nie możemy jakby się odpuścić przywiązania. If you have a certain ache in your body that you are worried about, you will always pay attention to it. Jeżeli masz jakieś bóle w ciele, o które cały czas się martwisz, to będziesz cały czas zwracać na nie uwagę. It's only natural. You worry about it, so you think about it, and so you will pay attention to it. To jest naturalne, że jeżeli właśnie tak masz, to będziesz się o tym martwił, będziesz na to cały czas zwracać uwagę. It's like I sometimes get a bad back, and if I worry about my back, then I'm always feeling my back in meditation. To jest właśnie tak, że ja mam na przykład problemy właśnie z plecami i często mam tak, że właśnie się o to martwię i wtedy zaczynam je czuć w swojej medytacji. I told you before I hurt my back with the story of the sweeping, for example. Tak jak uszkodziłem swoje plecy, tak jak mówiłem w tej historii o zamiataniu. And sometimes I have pain in my back when I meditate, but then I decide I'm not going to worry about it right now. I właśnie mam po prostu czasami ból pleców, jak medytuję, ale wtedy decyduję, że nie będę się teraz o to martwił. I'm going to let it go and it will be okay. Odpuszczę to i będzie wszystko w porządku. I will just find peace and happiness within and let my back be whatever it wants to be. Odnajdę pokój i szczęście we wnętrzu i pozwolę mojemu umysłowi być takim, jakim jest. But if I worry, by sitting in meditation, I'm just going to make my back worse, then I will never be able to let go of my back. Ale jeżeli będę myślał, że poprzez siedzenie w medytacji będę pogłębiał swój problem, to nigdy nie będę w stanie odpuścić tych pleców. So maybe the same if you have problems with ringing in your ears or feeling in your eyeballs. Don't worry too much about it.
Być może tak samo właśnie jest z tym dzwonieniem w uszach, czy z tymi gałkami ocznymi. Po prostu nie przejmujcie się tym. And if you think meditation makes it worse, maybe that's why meditation makes it worse. Jeżeli myślisz, że medytacja to pogorsza, to może właśnie dlatego to pogarsza. But if you stop believing that it gets worse through meditation, maybe it stops getting worse. Ale jeżeli właśnie będziesz wierzyć, że to medytacja nie pogłębia tego, tylko właśnie to zaczyna znikać, to może właśnie tak zacznie się dziać. Give that a try, and maybe we just discovered one of the new classics of questions. Spróbujcie i być może właśnie odkryliśmy nowe klasyczne pytanie odnośnie medytacji. Maybe many more people have that actually than I know. Być może ma to znacznie więcej ludzi niż po prostu tą sprawę. Okay, yeah. Next one. By the way, Ajahn Sumedho and Ajahn Nisabho speaks about it, that it can be a meditation object. Oh, okay. I know. You can say that in Polish as well. Ajahn Sumedho i Ajahn Nisabho mówią o tym, że to może być obiekt medytacji. Jest w ogóle taka yoga, nada yoga słuchania wewnętrznego dźwięku. Tak? Ten dźwięk jest przyjemny, ja go słyszę cały czas. Tak. To jest coś, co lubię, tak? Co wzywa mnie do tego, żebym siadł do medytacji. He speaks that he likes the sound and it's something that calls him to meditation, like it's pleasant. Oh, okay. In that case, yeah, you can focus on it. But I still recommend, because it has to do with the five senses, also move away from it from time to time. Oczywiście w taki sposób możesz jakby do tego wracać i medytować w ten sposób, ale ze względu na to, że ma to do czynienia z 5 zmysłami, to warto też od czasu do czasu to odpuszczać. At least from time to time. Chociaż od czasu do czasu. Just like I recommended to move your awareness away from the body if you are so able to do. Tak samo jak mówiłem wam, żeby od czasu do czasu jakby unikać świadomości ciała, jeżeli jesteście w stanie. And let the mind travel within. I żeby umysł wędrował wewnątrz. Okay. Yeah. Bhante Sunyo. Czy osoba świecka też może trzymać wskazania z niejedzeniem do 12? Jeśli na przykład pracuje fizycznie do wieczora, czy nie zalecasz? Może jakieś inne opcje wtedy? Bhante Sunyo, can a lay person also keep precept to not eat until 12? If, for example, they work physically until evening, or do you not recommend that? Maybe some other options then. I'm confused because it's written that until 12, not after 12. Okay. But maybe this person mistaken. Yeah. Okay. Anyway, the main reason why monks keep the precept and nuns to keep the precept to not eat in the afternoon is to make it more simple for the donors. Powodem, dla którego mnisi i mniszki właśnie mają to wskazanie, by nie jeść po 12, jest przede wszystkim właśnie po to, żeby ułatwić życie darczyńcom. So the people who make us food only have to do so basically once a day. A więc ludzie, którzy robią dla nas jedzenie, muszą to robić tylko raz dziennie. And only have to clean their dishes and else only once a day. I również myć naczynia i tak dalej, tylko raz dziennie. And we don't go bothering them in the afternoon or evening again. I nie musimy ich niepokoić po południu czy wieczorem znowu. And it's not so much to do with like sense restraint or anything. Nie ma to aż takiego związku z powstrzemięźliwością zmysłową czy rzeczami w tym stylu. It really has to do with making life more easy for the supporters. Najważniejszym tego aspektem jest właśnie ułatwienie życia darczyńcom. So I don't know what your reason is for wanting to adopt the same practice in your lay life. Dlatego nie wiem, jaki jest powód, byś tą samą praktykę zaadaptował w świeckim życiu. But if it is for sense restraint, then maybe not. No real need. Jeżeli twoją intencją jest wstrzemięźliwość zmysłowa, to nie ma takiej potrzeby. But maybe you want to make the life of your partner more easy. Ale może chcesz ułatwić życie twojego partnera czy partnerki. Or whoever cooks for you. Czy kogokolwiek, kto dla ciebie gotuje. In that case, yeah, maybe not. Consider, I don't know. Wtedy możesz to rozważyć. But it's really,
not up to me to give any medical advice Ale to nie jest moja rola, by dawać jakąkolwiek medyczną poradę. or advice of what you should eat and when. Czy radę o to, co powinieneś jeść, czy kiedy. If you have a physical job, then yeah, just eat as much as you need. Jeżeli pracujesz fizycznie, to jedz tyle, ile potrzebujesz. I am here to teach meditation and not to give health advice. Jestem tu, by uczyć medytacji, a nie by dawać porady zdrowotne. Although meditation is my health advice. Chociaż medytacja jest moją poradą zdrowotną. Yeah, next. W moim umyśle często pojawiają się oceny ludzi, sytuacji i tak dalej. Z drugiej strony lęk przed oceną. Jak pracować z takimi stanami umysłu? In my mind, I often appears judgment of people and situations and so on. On the other hand, fear from being judged. How should I work with such mind states? So about judgment for others, judging the mental states about judging others, and also fear from being judged. Okay, yeah, okay, I see. Yeah, the two really are two sides of the same coin. Te dwie rzeczy, ocenianie innych i strach przed oceną, to są dwie strony tej samej monety. If you judge others, then you will also be afraid to be judged yourself. Jeżeli oceniasz innych, to właśnie konsekwencją tego jest to, że będziesz też bał się, że ciebie oceniają inni. Because they both come from the same sense of self. Ponieważ obydwie te rzeczy pochodzą z poczucia ja. Like you are really people are worse than you, or you are worse than other people. Że inni są gorsi od ciebie, albo że ty jesteś gorszy od innych. But the Buddha said the people who are enlightened don't think in those kind of ways anymore. Ale Buddha powiedział, że ludzie, którzy są oświeceni, już nie myślą w taki sposób. They don't think I am better or I am worse. Oni nie myślą, że ja jestem lepszy, czy jestem gorszy. And they also even don't think I am the same. Oni nawet nie myślą, że jestem taki sam. It's this sense of self that creates the I am better, I am worse. To poczucie ja, odrębnego ja powoduje właśnie te oceny, że ja jestem lepszy, czy ja jestem gorszy. And also creates the judgment of others. Yeah. To tworzy oceny innych. So you have to reduce your sense of self and see how we are all in a way connected. Dlatego warto jakby odpuszczać poczucie odrębnego ja i dostrzegać to, jak wszyscy jesteśmy połączeni. And also realize it doesn't matter what other people think of you. I uświadamiać sobie, że tak naprawdę nie ma znaczenia, co inni o tobie myślą. It's just their opinion, that's all. To po prostu ich opinia. And it's only because you have an opinion of yourself that you care about the opinion of others. I to właśnie dlatego, że masz opinię o sobie samym, to dlatego przejmujesz się opiniami innych. You think I should be like this, I shouldn't be like that, I am not good enough. Myślisz, że powinienem być taki, nie powinienem być taki, nie jestem wystarczająco dobry. Because you think that of yourself, you allow other people to, you allow yourself to care about what other people think. I właśnie can you repeat, please? Because you think that way about yourself, you allow other people to think that way about you. I właśnie dlatego, że pozwalasz sobie myśleć o sobie w taki sposób, to w pewnym sensie przyzwalasz właśnie swoją myśl na te oceny innych. By which I mean you allow yourself to care about what other people think about you. Innymi słowy, pozwalasz sobie przejmować się tym, co inni o tobie myślą. A famous image for an enlightened being in Buddhism is a lotus flower. Popularnym obrazem czy metaforą w buddyzmie jest kwiat lotosu. And I told this before in Krakow. I mówiłem już o tym wcześniej w Krakowie. And lotus flower is an image for an enlightened being because the lotus flower comes out of the mud through the water, but nothing sticks to it. Kwiat lotosu symbolizuje przebudzenie, ponieważ jakby wyłania się z błota, ale to błoto kompletnie nie pozostaje na tym kwiacie. It like repels all the dirt and water. It has the leaves are of that kind of structure that nothing sticks to it. Struktura liści kwiatu lotosu jest taka, że nic się do niej nie przyczepia, więc wszystko spływa po nim, nieważne czy jest to błoto czy woda. So no mud can stick to a lotus flower. A więc żadne błoto nie może przyczepić się do kwiatu lotosu. And also no
water sticks to it. I woda również nie przyczepia się do tego kwiatu. And if you pour perfume on a lotus flower, nothing sticks to it. Nawet jeżeli wyperfumujesz ten kwiat, to też nic się do tego nie przyczepi. And if you pour urine on a lotus flower, it also doesn't stick. Nawet jeżeli polejesz ten kwiat uryną, to i tak ona się na nim nie pozostanie. And if you are like a lotus flower, then when people praise you, you are so good that nothing sticks to you. I kiedy jesteś jak kwiat lotosu i ludzie cię chwalą, to po prostu nic się do ciebie nie przyczepia. Just like no perfume sticks to the lotus flower. Tak samo jak perfumy nie pozostają na kwiecie lotosu. And when people think bad things about you or say bad things about you, nothing sticks to you. Just like no urine sticks to the lotus flower. Kiedy ludzie mówią o tobie źle, to tak samo jak ta uryna spływa, tak samo te słowa po tobie spływają, nie zostają z tobą. And you can only have both. You cannot choose what sticks to you and what doesn't. Możesz mieć tak, że jeżeli chcesz, to musisz odpuścić te obydwie rzeczy, nie da się tego połączyć. Either both the perfume and urine stick to you or nothing sticks to you. Jest albo tak, że będą do siebie się przyczepiać zarówno perfumy, jak i uryna, albo że nie będą się przyczepiać obydwie. You cannot say, oh, from now on I'm only gonna care and really be happy when people praise me, but when they say shit things, I don't care. Od tej chwili, znaczy właśnie nie można zrobić tak, że od tej chwili będę jakby wypełniał się tylko pochwałami, i jakby cieszył się nimi bardzo i jakby przywiązywał do nich, a nie będę się przejmował za przeproszeniem gównianą mową. So if you will no longer want to be, my words are getting a bit slurry. If you no longer want to be influenced by bad words or bad thoughts of other people, then you also should no longer be influenced by their good praise and stuff. Jeżeli chcesz, by nie dotykały cię złe słowa innych, to musisz się nauczyć odpuszczać wszystko, również pochwały. Yeah. Next one. Jak radzić sobie z dialogiem wewnętrznym podczas medytacji oraz na co dzień? Ten dialog jest często krytyczny. Okay, so it's almost similar question. How to deal with inner dialogue during meditation and during the day? This dialogue is usually critical. Oh, okay. Yeah, not really the same question, but why be so critical of yourself? Okay, nie jest może to dokładnie takie samo pytanie. Dlaczego być względem siebie krytycznym? I said before, you are the crème de la crème of people. Mówiłem już wcześniej, że jesteście śmietanką ludzkości. There used to be the Occupy movement, which says we are the 99% or something. Anyway, forget about that. Był jakiś ruch okupacyjny, który mówił, że jesteśmy 99%. You might notice I'm getting a little bit tired. My answers are getting a bit less cohesive. Możecie zauważyć, że jestem powoli trochę zmęczony i moje odpowiedzi są trochę mniej koherentne. Anyway, I'm doing my best. I wanted to say you are the 1%. Chciałem powiedzieć, że jesteście tym 1%. Or even less than the 1%, the top of the top. Być może nawet jestem mniejszym ułamkiem niż 1%. Szczyt samego szczytu. And for some reason you're still critical of yourself. I z jakiegoś powodu wciąż jesteście krytyczni względem samych siebie. Why? Dlaczego? Well, because it's the nature of the mind to be critical. Ponieważ natura umysłu jest być krytycznym. Once I was with Ajahn Brahm and some other monks doing a Thai New Year celebration ceremony. Raz byłem z Ajahnem Brahmem i innymi mnichami, by celebrować Nowy Rok tajski. And during this ceremony, the Thai people have their water blessings. I podczas tej ceremonii Tajowie otrzymują jakby błogosławieństwa takie też z kropieniem wodą. And all the monastics sit in line and the people come with water, which usually they put some sort of rose scent in or something. I mnisi jakby siedzą w linii i ludzie świeccy podchodzą właśnie z jakąś wodą, do której z reguły dają jakiś taki różany zapach.
And then we hold our hands and they pour it on to wash our hands. I jakby my wystawiamy ręce i oni wylewają tą wodę, by myć nasze ręce. Which is like a simile or a representation of taking care of us. Co jest taką przypowieścią czy reprezentacją tego, że oni troszczą się o nas. Just like they would wash their children. To jakby myli swoje dzieci. And all the Thai people came and put the water on my hands. I wszyscy Tajowie podeszli i obmywali moje ręce. And after the ceremony, me, Ajahn Brahm, and the other monk went back in the car to Bodhayana Monastery. I po tej ceremonii ja, Ajahn Brahm i inni mnisi poszliśmy do samochodu, by wrócić do klasztoru. And usually Ajahn Brahm is really quiet in the car. He doesn't say much. Z reguły Ajahn Brahm jest cichy w samochodzie i niewiele mówi. This time he also didn't say much, except for one thing. Tym razem również nie mówił wiele, oprócz jednej rzeczy. He said, all the Thai people came to wash your hands, Wszyscy ci Tajowie przyszli, by obmywać nasze ręce. and you deserve it. I zasługujecie na to. You deserve to be taken care of. Zasługujecie, by się o was troszczono. You deserve to be treated like that. Zasługujecie, by was traktowano w tak dobry sposób. Then I thought, wow, he realized that we inside don't think we are worthy of being helped and treated like that. I wow, wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że on miał świadomość tego, że my wewnętrznie nie mamy, właśnie mamy poczucie, że nie zasługujemy, by być tak, by się o nas tak troszczono. Because it's always the nature of the mind to think that we are not worthy, we are somehow worse. Ponieważ to jest naturą umysłu, że często myślimy, że nie jesteśmy godni, że jesteśmy w jakiś sposób gorsi. And this is one of the reasons why you are critical of yourself. You think you are not worthy to be more happy. I to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego często jesteśmy krytyczni względem samych siebie, że czujemy, że nie jesteśmy godni, by być szczęśliwi. You think you are not good enough yet to be cared for by yourself. Myślisz, że nie jesteś wystarczająco dobry, by się o siebie troszczyć. But you are already good enough. Ale jesteś już wystarczająco dobry. Yeah. So please don't be critical. Proszę, nie bądźcie krytyczni względem samych siebie. Always be positive. Be your own supporter. Proszę, bądźcie pozytywni, bądźcie swoimi jakby własnymi pomocnikami, wspierajcie samych siebie. Be your biggest fan. Bądźcie swoimi własnymi największymi fanami. Next one. How many left? Well, No, still quite a lot. Never ending box. But I think 11. 11. Okay. Okay, let's do some rapid fire. Or you can do tomorrow in the time. No, I allow myself only 1 minute per question. Dobra, to lecimy teraz jakby z taką maszynową prędkością, że pozwalam sobie tylko minutę na pytania. I'm sorry everybody, but I promised that I would answer all the questions, so I will. Przepraszam was, ale właśnie przysięgłem, że odpowiem na wszystkie pytania, więc zrobię to. Czy samobójstwo jest złamaniem wskazania o nieodbieraniu życia żywym istotom? I jakie odrodzenie czeka po takim czynie? Jak daleko niszczy to nasze zasługi? Okay. Is suicide breaking the precept of not taking life of living beings? What rebirth awaits after such thing? And how far does it destroy our merit? Oh, I never really thought of that. O, nigdy o tym nie myślałem. And I think that's too deep a question to just improvise. I że jest to zbyt głębokie pytanie, by improwizować. So I won't give an answer to that. A więc nie odpowiem na nie. But if you do consider taking your life, then again, think about what I just said. Ale jeżeli rozważysz odebrać sobie życie, to pomyśl o tym, co właśnie przed chwilą powiedziałem. That really you are a beautiful person. The top 1% of all people. Że naprawdę jesteś piękną osobą, że jesteś w 1% najlepszych ludzi na świecie. And the world would be a much worse place without you. I że świat byłby znacznie gorszym miejscem bez ciebie. The world needs people like this. Świat naprawdę potrzebuje takich ludzi jak wy. So please don't take your own life. Także proszę, nie odbieraj sobie życia. And also, if you do have these thoughts, then consider finding somebody to talk to.
Jeżeli naprawdę masz takie myśli, to znajdź kogoś, z kim możesz o tym porozmawiać. Somebody who is professionally trained to talk about this subject. Z kimś, kto jest naprawdę profesjonalistą, jeśli idzie o rozmawianie o takich rzeczach. It's very common and there's nothing wrong with you. It's very common to have these kind of thoughts. To jest naprawdę częste i nie jest z tobą nic złego. To jest naprawdę częste, że ludzie mają takie myśli. I also lost one of my best friends to suicide, so I can really feel deeply for this topic. Ja straciłem jednego bliskiego przyjaciela właśnie przez samobójstwo, więc naprawdę głęboko czuję ten temat. And please don't feel worse about you just because you have these kind of thoughts. I proszę, nie myśl o sobie jakoś, że jesteś gorszy ze względu na to, że masz takie myśli. Yeah, but about karma and that kind of stuff, I'm not going to say anything. Ale o kami, o takich rzeczach nie będę nic mówił. All right. Yeah. Would you might tell us something about walking meditation, the idea, rules, some tips maybe? Okay. So Okay. I do mind because it's getting late, so I won't. Czy chciałbyś coś powiedzieć o medytacji chodzonej, jakby idei, zasad i wskazań, jakby radą? Tak, mam coś przeciwko, ponieważ jest późno. Okay, yeah, we had that one. Mieliśmy już to pytanie. How can you be sure that jhanas, nibbana, etc. is not just some tricks of mind? I assume that monk develops some kind of insight understanding, but could it also be an illusion? Jak możesz być pewny, że dżany, nibbana i tak dalej nie są jakimiś trikami umysłu? Zakładam, że mnisi rozwijają jakiś sposób wglądu, ale czy nie może to też być iluzja? Okay, well, I told you before about superpower mindfulness, how you have all been asleep your whole life. Mówiłem wam już wcześniej o superpotężnej świadomości, że tak jakbyście spali przez całe życie. It's when you're asleep your whole life that then you make illusions about things. To właśnie kiedy jesteś w takiej ospałości, to tworzysz rozmaite iluzje. But when you have the real super mindfulness that is like a laser beam, then you see things as they really are. Ale kiedy masz taką superpotężną świadomość, która jest jak wiązka lasera, to wtedy widzisz rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Because all the hindrances that usually cloud the mind are gone. Ponieważ wszystkie splamienia, które normalnie przyciemniają umysł, wtedy znikają. All the desire that is gone. Wszelkie pragnienia znikają. And desire makes us see the world in the way we want to instead of how it really is. I to właśnie pragnienia zakrzywiają percepcję, że widzimy w świat tak, jakim byśmy chcieli, a nie takim, jakim jest naprawdę. But when these things are gone, then you have the opportunity to see things as they really are. Ale kiedy te rzeczy znikają, to właśnie wtedy masz szansę zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. And one of the hindrances that also abandon is doubt. I jedną z plamień, które się odpuszcza, są wątpliwości. When you have deep insight, you realize that there's nothing you could be more sure of than these things. Kiedy masz głęboki wgląd, to zdajesz sobie sprawę, że nie ma nic bardziej pewnego niż właśnie to. You could doubt all other things in life, but not this. Możesz wątpić we wszystko inne w życiu, ale nie właśnie w te rzeczy. And you just know that it is that way, and you know it's not an illusion. I po prostu wiesz, że tak jest. Wiesz, że to nie jest iluzja. Because it's the most real things you've ever experienced. Ponieważ to są najbardziej realne rzeczy, jakie kiedykolwiek doświadczyłeś. And if you're gonna doubt the most real things that you've ever experienced, then what about all the rest? I jeżeli będziesz wątpić w najbardziej realne doświadczenia, jakie kiedykolwiek doświadczyłeś, to co z całą resztą? It's really one of the intellectual questions again, really. To znowu jedno z tych intelektualnych pytań tak naprawdę. If you experience these things, then you'll just know. Jeżeli doświadczysz tych rzeczy, to po prostu będziesz It wiedział. sounds a bit like a cop-out, like a lazy answer, but it's sort of what the Buddha said himself as well. To brzmi jak taka leniwa odpowiedź, ale tak po prawdzie to dokładnie tak samo mówił Buddha. It's only through right view that you understand what the Buddha was talking about. Tylko poprzez prawdziwe postrzeganie widzisz prawdę i rozumiesz to, co mówił Buddha. Until the point that you really have right view,
anything the Buddha said or anything I might say, you actually hear something different. Dopóki nie masz naprawdę prawdziwego postrzegania, to wszystko, co ja mówię, czy to, co mówił Buddha, tylko domyślasz się, czym to tak naprawdę. The Buddha talked about suffering and the end of suffering. He said one thing, but you hear another thing. Kiedy Buddha mówił o cierpieniu i o końcu cierpienia, to tak naprawdę słyszysz co innego, niż on miał na myśli. So the illusion is actually not when you attain deep meditations or insights. The illusion is actually when you don't have them. A więc iluzja nie jest wtedy, kiedy osiągasz głęboki wgląd, tylko żyjesz w iluzji, kiedy właśnie ich nie masz. And it's through deep insight that these illusions start to disappear. I to właśnie poprzez głęboki wgląd te iluzje zaczynają znikać. Okay. Next one. Czy umarły, który życzył mi źle, krzywdził, może krzywdzić po śmierci? Does the dead person who was wishing me ill and hurt me can hurt me after he dies? Oh, okay. Can the dead person still hurt you? Only if you let them. Czy umarła osoba może ci zaszkodzić? Tylko jeśli im pozwolisz. If you don't let people hurt you, then you can't be hurt. Jeżeli nie pozwolisz ludziom cię krzywdzić, to nie możesz być skrzywdzony. If that makes any sense. Jeżeli ma to jakikolwiek sens. But sometimes people think, oh, can ghosts harm us or something? Czasami, Maybe that's what they're asking. czasami ludzie myślą, czy mogą nas ranić duchy, może pytać o coś takiego. But don't worry about ghosts, they can't harm you. Nie martwcie się duchami, one nie mogą was skrzywdzić. Especially if you keep the precept, you're a pure person, then your mind is much stronger than any minds of any other beings. Zwłaszcza jeżeli trzymacie wskazania, jeżeli macie cnotę, to wasze umysły są znacznie potężniejsze niż takich istot. One time Ajahn Brahm was staying with his mother and the doorbell rang. Ring, ding. Raz Ajahn Brahm pozostawał ze swoją mamą i wtedy ktoś zadzwonił do drzwi. Ring, ring. And there was a lady in front of the door and she said to Ajahn Brahm's mother, give me money or I'll cast a curse on you. I wtedy ktoś otworzył drzwi i powiedział do mamy Ajahna Brahma, albo dasz mi pieniądze, albo rzucę na ciebie klątwę. And then Ajahn Brahm looked at the lady and said, I'm a Buddhist monk. My curses are much stronger than yours. I wtedy Ajahn Brahm spojrzał na nią i powiedział, ja jestem buddyjskim mnichem, moje klątwy są znacznie silniejsze. And then she ran away or something. I ona wtedy uciekła biegnąc. And the point is, it was of course not really true, but it was funny. And it happened, but what he said wasn't really true, of course. To była prawda, ale to, co mówił, oczywiście nie było prawdziwe. He wouldn't curse anybody, but he couldn't help himself being funny. Oczywiście nie przeklnąłby nikogo, ale nie mógł się powstrzymać przed tym żartem. But there's a deeper point that if you have a pure and bright mind, you are safe from any kind of curses. Ale jest to coś głębszego, że kiedy masz czysty umysł i jakby masz czystą cnotę, to jesteś jakby odporny na działanie takich negatywnych energii. Okay. Następny. Podczas medytacji siedzącej odczuwam kołysanie. Jestem początkujący. Z czym związane jest to odczucie? Okay, so during sitting meditation I feel all this feeling of swinging. Oh, okay, yeah. I'm novice. Is it connected? What this feeling is all about? Yeah, we had that one. Yep. Mieliśmy jeszcze pytanie. Ile godzin dziennie medytujecie w klasztorze poza czasem odosobnienia? How many hours you practice meditation in your monastery outside of the retreat? 24. 24. Because the whole life is connected to meditation. Ponieważ całe życie jest połączone z medytacją. Eightfold path. Ośmioraka, szlachetna ścieżka. It's not just about meditation, it's about how you live your whole life. To nie dotyczy tylko medytacji, tylko jak żyjesz swoje całe życie. If you meditate, I don't know, 14 hours a day and the rest of the day you do shit things. Jeżeli medytujesz, załóżmy 14 godzin dziennie, a przez resztę dnia robisz za przeproszeniem gówniane rzeczy, then those 14 hours don't matter anymore. to wtedy te 14 godzin tracą znaczenie. And your meditation will be bad regardless of how much you meditate. I wtedy twoje medytacje nie będą dobre, niezależnie od tego, ile medytujesz. So I try to
practice as much as possible, ideally 24 hours a day. Także próbuję praktykować najwięcej jak to tylko możliwe, idealnie 24 godziny na dobę. But sometimes I don't do 24 hours a day, but like last weekend. Czasami nie praktykuję 24 godziny na dobę, jak na przykład w ostatni weekend. 25 hours a day. 25 godzin na dobę. Because the clock changed. Ponieważ była zmiana czasu. Next one. Jak poradzić sobie z hipochondrią, zwłaszcza w starszym wieku, kiedy zawsze jest jakaś choroba? Jaki rodzaj medytacji dla hipochondrii? Anatta, pustka, brak ego, super. Ale chciałbym zobaczyć, jak dzieci dorastają. Czy muszę pozbyć się także przywiązania do dzieci? Okay. How to deal with hypochondria? You know the term? Oh yes. Hypochondria is like like having obsessive being sick. Especially in older age when there is always some sickness. What type of meditation in case of hypochondria? Anatta, emptiness, selflessness, great. But I wish to see my children grow. Do I have to let go to attachment to children? Sort of two questions in a way. To tak jakby dwa pytania. But it's the nature of all living beings to get sick. To jest naturą wszystkich istot, by się pochorować. I said before that even the Buddha got sick. Mówiłem już wcześniej, że nawet Buddha był chory. So if you're a hypochondriac, in a way you see reality. W pewnym sensie, jeśli jesteś hipochondrykiem, to widzisz prawdę. Because many people think they are immune and they will never get sick. It only happens to other people. Ponieważ niektórzy ludzie mają takie przekonanie, że oni są odporni na wszystko i że takie rzeczy spotykają tylko innych ludzi. It's the other people who get the cancers and the illnesses. I take care of my body. I am safe. To inni ludzie mają raka i inne takie choroby. Ja o siebie się troszczę, ja jestem bezpieczny. Or they create some sort of illusion that they are immune to disease. Albo tworzą jakąś formę iluzji, że są odporni na chorobę. So if you're a hypochondriac, don't worry too much about it maybe. Także jeżeli jesteś hipochondrykiem, to po prostu nie martw się o to tak dużo. Instead see, maybe it has too much influence on your life. Być może zauważ, że po prostu ma to zbyt duży wpływ na twoje życie. And reflect on, is it actually helping me that I am so worried all the time? I zastanów się na tym, czy pomaga mi to, kiedy tak mocno martwię się w swoim życiu. Which is probably very easy for me to say and hard for you to do, but that is something you can think of. Pewnie łatwo mi mówić, a tobie trudno to zrobić, ale naprawdę to jest coś, o czym warto pomyśleć. Yeah, next question. Only chwilę. Jaki jest cel, sens życia z buddyjskiej perspektywy? What is the goal, the meaning of life from the Buddhist perspective? Oh, it's always the easy questions at the end. Zawsze są te łatwe pytania. However, I thought about the purpose of life. Jednakowoż myślałem o celu życia. And there is a purpose to life and I figured it out. I jest cel życia i ja do niego dotarłem. According to Sunyo, the purpose of life Według czcigodnego Sunyo celem życia is to learn to accept that it has no purpose. jest nauczyć się zaakceptować, że ono nie ma żadnego sensu. As they said in a famous quote, life is life and there is nothing higher purpose to it. Tak jak w tym sławnym cytacie life is life, czyli życie jest życiem. Nie ma tutaj po prostu nic więcej. Which some people find hard. Everybody is quiet all of a sudden. Co dla niektórych jest trudne, nagle wszyscy ucichli. They assume that because you're religious there is a higher purpose. Jest tak, ponieważ wiele religii jakby zakłada, że jest wyższy cel. But it's actually by realizing that life has no purpose that you decide to step out of life. Ale to właśnie kiedy uświadamiasz sobie, że życie nie ma celu, to decydujesz się odpuścić życie. This is how people stop getting reborn, how they get out of the cycle of life. To właśnie w ten sposób ludzie przestają się odradzać i zakończają cykl życia. By realizing there was nothing really valuable in it in the first place.
uświadamiając sobie, że nigdy tutaj nie było nic wartościowego. Like the Buddha said, it's suffering. Tak jak Buddha powiedział, to jest cierpieniem. Next one. Hopefully one of our jokes to take some of the tension away. Mam nadzieję, że tym razem jakiś żart, żeby rozpuścić trochę napięć. Bhante. Buddha zachęcał do praktykowania dla swojego dobra i dla dobra innych i sugerował zniechęcać innych do łamania 5 wskazań. Większość moich przyjaciół nie jest buddystami i nie przestrzega 5 wskazań. To jednak dobrzy ludzie, którzy wiele razy okazali mi wsparcie. Jak umiejętnie zniechęcać innych od łamania wskazań, a zachęcać do mądrego działania. Dotychczas milczałem, żeby ich nie zezłościć. Bhante. Buddha was advising or advised people to practice for their benefit and for benefit of others, and he advised to make others. Maybe just summarize it in your own words. Anyway, he advised to advise others not to break the 5 precepts. Most of my friends is not Buddhist, and they not keep the 5 precepts. But these are good people, which on many occasions help me. How skillfully can I make them not? How can I teach them not to break precepts and to, invite them to wise action? I was silent until this point to don't make them angry. Okay. Have you ever tried to tell somebody to do something? Czy kiedykolwiek próbowałeś komuś powiedzieć, co ma robić? Like some of you have children and you tell them to do something. Tak jak właśnie macie jakieś dzieci i każecie im coś robić. They usually never listen. Z reguły nie słuchają. So don't tell your friends, oh, you should do this and this. A więc nie mówcie waszym przyjaciołom, że powinniście robić to czy tamto. Instead, just live your life as an example and hope that they pick up on the example. Zamiast tego żyjcie jakby przykładnie i w ten sposób nauczacie poprzez przykład. All of you are here not because somebody said, oh, you should meditate, you should follow the precepts or whatever. Nikt z was nie przybył tutaj, bo powiedział wam ktoś, że powinniście medytować, powinniście trzymać wskazania. Or at least I assume so. And you are here because you saw an example in others. A przynajmniej tak zakładam, ale raczej przybyliście tutaj, ponieważ zainspirowaliście się przykładem kogoś innego. So be an example by keeping the precepts, others might follow. A więc dawajcie przykład, trzymając wskazania, a inni mogą zrobić to samo. Yeah. Next one. Last one. Last one? Yeah. Ostatnie pytanie. Hopefully not another one about the meaning of life. Miejmy nadzieję, że nie jest to kolejne o sensie życia. Okej. Jaka wskazana podczas medytacji jest pozycja ułożenia dłoni? What is recommended posture in meditation in keeping your hands? Like hand posture. Sadhu, sadhu, sadhu. Don't leave yet. There's some announcements about tomorrow. Nie wychodźcie, jeszcze mamy pewne ogłoszenie odnośnie jutra. Jutro